Te gierki Dżokowicza, zasłonił się ręcznikiem, wszyscy mówią, co ten Dżokowicz płacze, czy co, wiesz, i nagle przeciwnik, to są gierki Dżoko, nie? Który nagle coś go boli, rozciąga się i nagle ten mówi, aha, dobra, to 2% odpuszczę, bo tu już mam zwierzynę ranną, a Dżoko czeka tylko na ten moment, ten się zdekoncentrował i nagle Dżoko już nie ma kontuzji, już łzy otarte i jedzie z koksem i wygrywa. Dziewczyna, która była przecież na topie, tak? Która mogła powiedzieć, okej, no, jestem, nie wiem, 5. rakietą świata, jest dobrze, tak? Ale nie było dobrze. Bo ona wracała do hotelu, wracała do pokoju hotelowego, zamykała się w 4 ścianach i nagle otwierała telefon, czytała, co oni piszą, jak na jej temat piszą. I wiesz, to też trzeba sobie poukładać w głowie. Pytanie jest w kontekście Igi. Co jej da zmiana trenera, skoro ona musi sobie poukładać i tak swoją grę w głowie? To Iga Świątek ma kogokolwiek przepraszać. I to lubię. I tu za chwilę będziemy się boksować. I to mi się podoba. Witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksidro się kłania w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj, proszę Państwa, zapraszamy na nowy format pod tytułem Return. To będzie format, który troszkę będzie odstawał od tego, co do tej pory Państwo widzieli. Wspólnie z nami będziemy zapraszali tutaj gości spoza dyscypliny, spoza tenisa, byłych sportowców. Trafią się też ludzie z ekranów, filmu i telewizji, trafi się też pewnie jakiś polityk i bardzo ważna rzecz, chciałbym zaznaczyć, że to powstało dzięki naszym patronom. Program Patronite, do którego bardzo Państwa zachęcam mocno do współpracy, bo dzięki Wam będziemy takich programów robić po prostu jeszcze więcej na jeszcze lepszym i wyższym poziomie. Dzisiaj na returnie u mnie w programie Artur Wichniarek. Witam serdecznie, witam, cześć Lechu, witam wszystkich. A na returnie dlatego, że jak doskonale wiesz, tenis polega na tym, że jeden serwuje, drugi odbiera i ten odbierający mówimy, że jest na returnie. Tak jak zapowiadałem, ludzie z różnych dyscyplin, no w przypadku Twoim to jest chyba dyscyplina numer 1, jeżeli chodzi o świat, bo nic z piłki nożnej nie przebije, nie ma takiej możliwości. To znaczy, wiesz co, jest taka możliwość. No jeżeli byśmy się poruszali w Stanach Zjednoczonych albo w Indiach, no to jednak są inne dyscypliny, jak futbol amerykański, NBA, w Stanach Zjednoczonych, piłka nożna jako jedyna, to nie futbol, tylko soccer. Tak jest. Tak, więc tam naprawdę jest jeszcze na peryferiach. No a Indie to krykiet. To krykiet. Pakistan, no więc... tak, ale w Europie zdecydowanie, a w znaczeniu prawie globalnym, na całym świecie. W znaczeniu globalnym wydaje mi się, że jednak jakbyśmy zrobili takie podsumowanie, to piłka byłaby numer 1. Tak Tutaj jest, nie ma tak się co jest, oszukiwać. tak jest. A powiedz mi, bo zaczynamy od takiego małego przedstawienia Ciebie. Skąd tenis generalnie w Twoim życiu się wziął? Wiesz co, tenis jest chyba takim sportem, który można i chętnie się uprawia, bo jest to oczywiście jak każdy sport zawodowy, możesz złapać w nim kontuzję, ale ryzyko grania w czasie wolnym, uprawiając coś profesjonalnie, w moim przypadku piłkę nożną, to sam wiesz, w kontraktach jest zawarte, są sporty, których raczej nie powinno się uprawiać, tak? Czy jazda na nartach, czy jazda na motorze, takie niebezpieczne, bym powiedział, hobby, które mogą spowodować, że nie wrócisz szybko na boisko. W tenisie w czasie wolnym to jest fajna, bym powiedział, regeneracja, trochę wyczyszczenie mentalu, głowy. No i tak u mnie to w którymś momencie też się pojawiło i sprawiało mi dosyć dużą frajdę i satysfakcję. No, z tego co wiem, a znam paru piłkarzy, bo sam namiętnie grałem w piłkę, oczywiście nie na poziomie takim zawodowym, ale w reprezentacji dziennikarzy parę lat kopaliśmy i to nawet z dużym zaangażowaniem. Czy ty jeszcze jako grający zawodowo piłkarz już sobie w czasie wolnym pogrywałeś w tenisa, czy dopiero właśnie po zakończeniu kariery? Czy to było tak, że wygraliście na przykład, nie wiem, między meczami, na zgrupowaniach, znalazłeś paru partnerów wśród piłkarzy? Znaczy wiesz co, ja w tenisa grałem, jak powiedzieć, dosyć chętnie i często, jak miałem czas wolny. A tego czasu wolnego, no mieliśmy trochę zimą,
trochę więcej latem jako piłkarze. Ale wiesz co, moja przygoda z tenisem zaczęła się, pamiętam jak ja już jako młody dzieciak, który chciał grać w piłkę i tylko czekałem na moment, bo w tamtych czasach, kiedy ja zaczynałem, to nie było takich roczników, pięciolatków, którzy byli zapisywani do klubów, tylko jednak było trzeba poczekać trochę dłużej na to, żeby można w ogóle w klubie jakimkolwiek zacząć. Ja zacząłem w szkole sportowej od 4 klasy podstawówki, no ale do tego momentu grałem bardzo dużo i często i chętnie w piłkę nożną na boisku, poza boiskiem, w każdym trawniku, przed blokiem i tak dalej, i tak dalej. No a pierwszą taką styczność z tenisem miałem, jak moja mama wpadła na pomysł, że moja moja siostra, która jest 2 lata starsza ode mnie, jakby też chcieli ją rodzice zachęcić do sportu. No i wzięli ją na poznański Golęcin, na Olimpię. To znam doskonale. No. Świetne korty, Policyjny wtedy klub, milicyjny, świetny, w ogóle świetny ośrodek, bo tak wiesz, w takim lasku, fajnie położony. Rewelacja. No i tam poszliśmy. Faktycznie ja poszedłem z nimi, bo pewnie nie miała mama z kim mnie zostawić w domu, więc poszedłem z mamą, z moją siostrą i moja siostra dostała rakietę i trenera. No i tam miała tą pierwszą godzinkę tam zobaczyć ten trener, jak sobie moja siostra radzi, czy to tam koordynacyjnie w ogóle się nadaje, czy cokolwiek tam z tego może być. No a ze względu na to, że ja byłem jakby na doczepkę, no to ten trener powiedział, no to ty mały tam, czy młody, nie wiem jak ten, no masz tu też rakiety, idź nam na ścianę, Ściana, duża żeby ściana. się nie nudził. Mhm. No więc ja poszedłem na tą ścianę, dał mi tam, nie wiem, ze 2-3 piłki. No i tam jakoś tą godzinę spędziłem tam, prawda, na tej ścianie. No nie było to jakieś nic, co by mnie zachwyciło, co nagle by we mnie obudziło bakcyla tenisowego. No ale tak pamiętam, przez mgłę oczywiście, jak później po tej godzinie mama tam z tym trenerem rozmawia i mówi, no i co by pan tutaj powiedział, jak ta moja córka? A on mówi, no że tak trochę jest mu niezręcznie, bo oczywiście no tak trochę koncentrował się tu na córce, żeby spojrzeć, jak to tutaj wychodzi. No ale kątem oka cały czas patrzyłem na tą ścianę, bo ten syn to tam ma chyba talent do tenisa, może jego byśmy namówili. Tam mnie zapytał, czy ja bym chciał. Nie, ja powiedziałem, że ja będę piłkarzem, tak więc tenis nie dla mnie. Ale potem faktycznie miałem taki moment, że każdą taką wolną chwilę urlopową często grałem w tenisa. Parę tam chyba nawet jakieś lekcje, nie wiem czy brałem lekcje, ale nieważne, z ojcem często grałem. No i to potem mi zostało, tak więc na obozach piłkarskich, jak był czas, to też, jak się jeszcze miało ochotę i trochę jeszcze poweru, bo na obozach, sam wiesz, to jest ciężki zasuwanie. Tak. Tak, więc nie ma do końca też ochoty później wieczorem jeszcze pograć, ale w czasie wolnym jak najbardziej tak. A nie było takiej sytuacji, bo ja często się spotykałem właśnie z taką sytuacją, że po takiej wizycie na kortach, tak, gdzie ten trener tam tym kątem oka mówił, o tamten sprytny, mały, ustawiał się dobrze. Nie było takich rozmów w domu, mama, tata, kolacja, wiesz, wszyscy siedzą i gdzieś jakieś takie sugestie, słuchaj, a może by tego Artura od tej piłki, bo tam wiesz, się kopią, to przeklinają, towarzystwo spod ciemnej gwiazdy, a ten tenis taki elegancki, właśnie bezpieczny. Nie było takich rozmów? Wiesz co, nie było takich rozmów, bo jakby ja zawsze chciałem grać w piłkę od jakiegoś tam momentu mojego życia. Mama jakby nie przeszkadzała w tym, prawda? A ojciec był mega zwolennikiem tego, żebym w piłkę grał. Tak więc tenis jakby nie był tematem naszych rozmów. Też jakby ta godzina spędzona mojej siostry na korcie, ona zakończyła się, to była pierwsza i ostatnia godzina jej przygód tenisowych, tak więc później poszła w koszykówkę. Więc ten tenis tak był trochę odłożony w czasie. Bo faktycznie nawet jako taki wiesz, czas później spędzony jako dzieciak mały po treningach, to ja w tenisa nie grałem. Bo właśnie, to mnie ciekawiło, bo czasami jest tak, że ci rodzice akurat, może nie w tamtych, nazwijmy to, naszych czasach, w pewnym sensie zmuszali te dzieci, bo dzisiaj to jest, stało się trochę nagminne, wiesz, że ci rodzice wsadzają na siłę rakiety w dłonie dzieciakom. Często bardziej chcą niż dzieci. Bo obserwują, wiesz, w telewizji te wielkie turnieje, potem słuchają o tych wielkich nagrodach, tylko że
że jednak ja twierdzę, możesz się ze mną nie zgodzić, że przebić się w tenisie tam do telewizora, jest trochę trudniej jednak niż piłkę nożną. O, zdecydowanie. No Lechu, no to w ogóle nie ma żadnego porównania. Czas poświęcony, myślę, że nawet prawie we wszystkich dyscyplinach sportu w porównaniu do piłki nożnej, do tego, żeby odnieść taki połowiczny sukces, bo ja już nie mówię o karierach typu Tak. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo czy Messi, prawda? Ale jeżeli zwrócisz uwagę, że jeżeli masz top 100 tenisistów, nie wiem, czy ten w setce na 99 miejscu, czy jego zarobki pokrywają koszty, które musi ponosić na trening, na wyjazdy, na zakwaterowanie, na opłacenie swojego teamu, osób, które muszą być z nim związane, żeby ta kariera w ogóle funkcjonowała. A w piłce nożnej, jeżeli zobaczysz, że masz 18 klubów polskiej ekstraklasy i tam każdy zarabia spore pieniądze, Spore, tak. prawda? Spore pieniądze. Zobacz, to masz 18 klubów. Każdy z tych klubów ma w kadrze zespołu z 26 piłkarzy. Do 30 nawet. Do 30, tak. Policzyć to razy 18, to zobacz, ilu masz piłkarzy w polskiej ekstraklasie. Tak. Do tego masz polską pierwszą ligę, gdzie zarabia się też po 10-12 tysięcy euro miesięcznie, tak. Do tego weźmiesz wszystkie inne ligi. Więc nie ma porównania. Nie ma w ogóle, to jest coś nieprawdopodobnego, jak wielkie pieniądze. Oczywiście w tenisie też są ogromne pieniądze, bo przecież nagrody za wygranie turniejów wielkoszlemowych, czy tysięczników, czy 500 są też niezłe, ale jednak kontrakty później reklamowe też są fajne, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że połowa zawodników Bayernu Monachium zarabia od 12 po 20 baniek euro rocznie, to taką kasę zarabiają oczywiście ci najlepsi w top 10, tak, ale reszta to jednak trochę inny świat. Użyłeś bardzo dobrego porównania właśnie a propos tenisisty numer 99-100. Łatwo możemy zobaczyć, ile oni z kortu wyciągają, bo to są dostępne dane, wiesz, klikamy sobie stronę Związku Zawodowego i widzimy ich zarobki, podsumowanie roczne. To rzeczywiście jest tak, że trochę zależy od otoczenia samego tenisisty, jaki zbudował zespół i jak dobrych ma sponsorów. Bo też może być tak, że akurat numer 100, ktoś powie, setny tenisista to tak nie do końca wielki kozak, ale na przykład to może być druga, trzecia rakieta danego kraju. Może nie tego z pierwszych stron gazet, ale tam będzie kimś dużym, kimś wielkim bohaterem, może narodowym, kto wie, może w Pucharze Davisa coś zrobi wielkiego i sponsorów miejscowych, lokalnych ma dobrych. I wtedy stać go na trochę więcej, ale rzeczywiście takie prawdziwe pieniądze to wydaje mi się pierwsza 30 i w górę, bo to jest, bo nie dość, że są duże wydatki, to jeszcze jest podróże, opłacanie, to wszystko też zależy jaka jest umowa, bo czasami jest tak, że tym największym sponsorzy ale wiesz płacą co, za wszystko. Ale popraw mnie, jeżeli się mylę, bo byłem przekonany, że chociażby turnieje Wielkiego Szlema, które są 4 w roku, że one jednak przez organizatorów dla wszystkich tenisistów jest zagwarantowany hotel, zagwarantowany przelot i tak dalej. Tak nie jest. Nie, hotel i jedzenie jest. Jeżeli nic się nie zmieniło, to pierwszy trener w zespole, czyli ten główny, on dostaje wikt i opierunek tak samo jak zawodnik. Za to nie płacą. Trzeba zdeklarować przed taką dużą imprezą, jak będzie wyglądał twój sztab. Oni wtedy, jeżeli korzystamy z hotelu oficjalnego, to dostają bardzo duże zniżki, bo to jest w pewnym sensie reklama dla hotelu. Są, tak jak w Wimbledonie, do wynajęcia domy. Na przykład ta Iga Świątek ma swój ulubiony dom, który może nawet nie ma klimatyzacji, co było w zeszłym roku bardzo... Dlatego wygrała. Tak, bo się zaklimatyzowała, upały były straszne. Ale można sobie to jakoś zagospodarować. Natomiast inne turnieje, tysięczniki, one też mają podobne prawa, ale za ekstra ludzi musisz płacić i to znowu wracamy do umów sponsorskich, bo bardzo często jest tak, że sponsor już w czasie zawierania kontraktu jest tam klauzula, gdzie jest pula na opłacenie właśnie tego wszystkiego związanego z PR-em, związanego z osobami towarzyszącymi, bo to czasami jest też taka wartość dodana, gdzie warto taki obóz eksponować, czy w telewizji,
czy gdzieś w prasie, czy w mediach społecznościowych. Dlatego wiesz, to są rzeczy, które dla piłkarza są nie do ogarnięcia. Tak. Bo piłkarz musi tylko grać. Grać, musi wejść. Tylko albo aż. Słuchaj, I trenować. I to jeszcze profesjonalnie. rozumiesz? Mam tutaj zaznaczone w swoim takim małym scenariuszu, bo akurat świetnie, że jesteś i mamy tutaj taką zbitkę. To mamy z jednej strony moja skromna osoba i sport wybitnie indywidualny i po drugiej stronie na returnie Artur Wichniarek, król Bielefeldu. Do tego wrócimy, bo tego ci nie daruję, wiadomo. Ale przedstawiciel sportu drużynowego, nie wiem, chyba w większym wymiarze, tak jak wspomniałeś, może funkcjonować NFL, bo tam chyba czy hokej, bo koszykówka to już nie, bo tam jest piątka. No, ale wiesz, ale to ale też jeden z sport, największych tak, wymiarów, tak jeżeli jest. chodzi o drużynowe sporty. I teraz tak możemy trochę się poprzepychać, kto ma lepiej, kto ma gorzej. Bo wydaje, że pozwolisz, że Dobra. ja zacznę. Okej. Chcę grać w tenisa. Wpadam, nie wiem, czy mały człowiek 4-5-letni może wpaść na pomysł. Raczej rodzice. Chodź, pójdziemy na kort, spróbujemy. Dobra, idziemy na kort. Tak jak w twoim przypadku, twojej siostry, wynajmujemy trenera, kupujemy kort, rakieta, piłka, trener ma tam kosz piłek wielki i gramy. Jak to jest przy małym piłkarzu takim? Ile oni zaczynają? 5 lat? 4 No lata? wiesz co, w tych dzisiejszych czasach coraz szybciej, co jest moim zdaniem bardzo niepokojące. Tak? Bo to obojętnie w jakim sporcie zaczniesz od razu tylko i wyłącznie ten jeden dany sport, to nie jest moim zdaniem rozwijające fizycznie, mentalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego może wrócimy. Ja złapałem bakcyla do grania w momencie, kiedy były Mistrzostwa Świata 8-6. Ja miałem wtedy 9 lat. Tak? Wcześniej wiadomo, grałem na podwórku, jak zresztą każdy prawie co drugi chłopiec. Tak? Tak to było, bo później dopiero ktoś tam zobaczył gdzieś coś, usłyszał i nagle stwierdził, a to ja będę grał w koszykówkę, ja zostanę przy piłce, drugi do tenisa, trzeci jeszcze do pływania i tak dalej. Wiesz, różne dyscypliny w świecie są. No to w moim przypadku było tak, że ja najpierw po prostu wtedy, no co było? 2 programy telewizyjne od 16, tak? Komputerów nie było, komórek nie było, no Nie to było, co się tak. robiło? No było trzeba albo być na dworze i biegać i psocić, Tak. albo grać i też psocić, bo wiadomo, że nie było boisk, nie było orlików. Były jakieś tam boiska przy szkołach podstawowych, asfaltowe, to na tym się grać się nie Tak. chciało, bo jedna przewrotka i leczyłeś kolano 3 miesiące. No więc wszystkie trawniki były deptane, tak? A wiadomo, te znaczki, Tak. szanuj Szanuj zieleń, zieleń, szanuj zieleń. zakaz wchodzenia i tak dalej, starsze panie, które tego pilnowały. No więc u mnie tak to się zaczęło, tak? I nie musiał mnie nikt jakby do tego namawiać, czy rodzice nie musieli brać mnie za rękę i prowadzić do klubu, tylko ja brałem rodziców za rękę i mówiłem, znajdźcie coś, żebym mógł zacząć w miarę profesjonalnie, regularnie trenować. Okej, Bo czyli nie było takich wtedy możliwości też. dobrze, czyli tu mamy w przypadku tenisa. Po pierwszej lekcji trener mówi, nadaje się. Kiedyś, za moich czasów, były kluby. Były kluby, rodzice nie płacili za nic. Był tak zwany nabór. To Ale tenisowe kluby też? Tenisowe, tak. Tylko, że pamiętaj, że to były lata takie, kiedy ty jeszcze nie myślałeś o piłce nożnej, bo pewnie cię nie było na świecie. No tak. Były nabory. Trenerzy brali 20, 30 na jeden kort. Próbowali. W ogóle jak ten młody człowiek, czy on się rusza, czy ma koordynację, jakieś próby sprawnościowe były, tu slalom, tu piłka, tu przyspieszenie, rzut piłką palantową, pamiętam, że coś takiego było. Potem próba z rakietą, no i ty na prawo, ty na lewo, jak w tym filmie. Łopata, miotła i zostawała w takiej selekcji, nie wiem, 100-osobowej zostawała 10 i klub tę 10 brał pod własne skrzydła. Okay. I wtedy było dobrze, bo rodzice nie musieli płacić. Dzisiaj możliwości raczej takiej, żeby ktoś nie płacił od początku, nie ma takiej możliwości. Nie ma, absolutnie jest to niemożliwe. To dlaczego zawsze był taki schemat, że piłka nożna, piłkarzem zostaje ktoś, bym powiedział, z takich nizin społecznych, czyli z biednego domu. Najlepiej z takiej najgorszej dzielnicy w mieście.
Jeszcze jakby była rozbita rodzina i tam ojciec z pasem latał co drugi dzień i tam, wiesz, gonił, Jeszcze lepiej. to on uciekał po to, żeby grać, prawda, i wracał tylko na noc, żeby się przespać. To był taki schemat, to był materiał na piłkarza. O tenisistach zawsze się mówiło, że to jest sport dla bogatych. Takie elitarne trochę. Tak, elitarne, patrz, Wojtek Fibach w Poznaniu, prawda, I że nie było wszystkich na to stać, a teraz trochę jakby przełamujesz ten stereotyp, o którym ja słyszałem. Okej, Bo a mówisz, ja ci że- już wyjaśnię. No. Ja ci wyjaśnię szybko, bo to akurat jest ciekawa sprawa. Te czasy, o których mówisz, Wojtek Fibak, tam rzeczywiście o młodzież troszkę inaczej państwo nasze dbało. Potrafiło zorganizować do pewnego momentu takie kształcenie poprzez tenis. Tak jak były te czwartki biegowe, lekkoatletyczne, czy koszykówka, czy siatkówka była wspierana, dotowana przez państwo i to wszystko działało trochę na zasadzie państwowości. W tenisie też do pewnego momentu, bo ja pamiętam, że ja przeszedłem te wszystkie szczeble, potem do lat 12, do lat 14, zawsze gdzieś tam byłem w kadrze dość wysoko i do momentu, kiedy imprezy były finansowo wspomagane, te wyjazdy przez PZT, bo organizatorzy głównie dla juniorów to szykowali już na miejscu dobre przyjęcie, też był hotel i jedzenie, dopóki grałeś było za darmo wszystko. Trzeba było dowieźć tylko kogoś na miejsce albo dofrunąć, jak było trochę dalej. I to potem się dochodziło do ściany, bo seniorski tenis rządził się trochę innymi prawami. I tu już PZT czy nie TKKF, tylko GKK FIZ, ten główny Komitet Kultury Fizycznej, bo to było za naszych czasów takie Ministerstwo Sportu nad wszystkimi ten organ miał pieczę. Natomiast dzisiaj jest to sport już nie jest elitarny, bo koszty początkowe takiej gry, one nie są strasznie duże. One nie są strasznie duże. Dopiero jak zapadnie klamka, że dziewczyna, chłopak nadaje się do tego grania i trzeba pograć te 5 razy w tygodniu. Piłki, sprzęt, wynajem kortu. Ja robiłem kiedyś taką symulację, jeżeli chodzi o koszty. Powiem ci szczerze, No, są ogromne. to było parę lat temu. Dzisiaj jest chyba jeszcze drożej. A już w tej obecnej sytuacji to już w ogóle idzie, ta cena idzie praktycznie codziennie do góry. Kilkanaście tysięcy złotych wychodziło już wówczas. To było przynajmniej 5 lat temu. I w momencie, kiedy takie... To co, bo PZT się wycofał z opłaty Nie, tego? to nie nie ma tak. naboru, nie ma... Nie, PZT w ogóle nie uczestniczy w czymś takim jak nabór. PZT oczywiście pomaga w takich ogólnopolskich akcjach Tenis 10. Ja nie do końca jestem w tym zorientowany, bo to nie jest jakby mój temat i moje zainteresowanie idzie gdzie indziej. Natomiast wiem, że Tenis 10, taka akcja, żeby te dzieciaki jednak fundować im takie minikampy, czy takie właśnie imprezy jednodniowe, gdzie jest wszystko opłacone i tam trenerzy. Był taki ogólnopolski dzień tenisa. On chyba cały czas się odbywa, raz nawet na Narodowym to było robione. Świetna skądinąd impreza. Ale PZT, on wspomaga, ale tych takich już trochę grających. I u nas jest w tej dyscyplinie jest tak, że jak sam nie zainwestujesz, nie zbudujesz sobie teamu, trenera czy jakiegoś dobrego fizjo i nie dojdziesz do takiego etapu, gdzie już coś sam na świecie ugrałeś, ale za własne pieniądze, to wtedy te wyniki mogą spowodować to, że i związek się tobą zainteresuje, i będziesz w kadrze, i pojawią się jakieś sponsorowane wyjazdy, i my mamy przecież kilku sponsorów takich odgórnych, związkowych, jak w każdej zresztą dyscyplinie. Oni może nie pokrywają 100% tych wydatków, ale jeżeli to będzie połowa, a może nawet trochę więcej, To i tak jest dużo. To i tak jest bardzo dużo. I potem już ten zawodnik już wchodzi w taką machinę grania, właśnie tak jak powiedziałeś, on gra na zero, ale bardzo często dokładają. No tak, dokładają. plus minus zero, Tak, a rodzina raczej dokłada. jest minus, Tak, tak. rodzina dokłada. Jak jesteś szczęśliwie urodzony, no to masz trochę tego szczęścia więcej, jest z czego dołożyć. Jak masz sponsorów, którzy cię wspomagają, w większości znajomi. No tak. Czego nie ma w sportach drużynowych, no bo znajomy nie będzie wspierał piłki nożnej, tylko jeżeli ty jesteś znajomym rodziny, a ja mam firmę i mam trochę pieniędzy, no to łatwiej mi jest wspomóc ciebie niż drużynę piłkarską jakąś wiesz, w wielką. piłce nożnej jest o tyle prostą, że ty nie potrzebujesz do tego, żeby trenować indywidualnie boiska nawet.
Bo ty tak. potrzebujesz kawałek trawy. Kawałek, tak. nie wiem, jakiegoś miejsca, na którym możesz pożonglować, poodbijać o ścianę i tak dalej, bo ludzie myślą, że do tego, żeby trenować w piłkę dzieciaki dzisiaj to, bo ja nie mam gdzie, bo nie ma Orlika, bo nie ma... Słuchaj, wystarczy ściana garażu Tak. i na tej ścianie garażu wytrenujesz wszystko, co jest potrzebne do piłki nożnej. Przyjęcie, czucie piłki i to, co jest dzisiaj widoczne różnicy polskiej ekstraklasy a lig top 5. Przyjęcie kierunkowe. No I tak. to możesz zrobić tam. A jak nie chcesz i nie masz inicjatywy, no to wiadomo, że zawsze wiadomo. będziesz szukał No tak. No wymówki, że nie mam takiej możliwości, bo nie ma gdzie, nie ma jak i tak. No. I teraz wracamy do tych różnic i plusów i minusów. A przepraszam, a w tenisa już tego nie zrobisz, tak? No bo nie. do tenisa jednak potrzebujesz jakąś tam... No tak. Możesz oczywiście, tak jak ja na ścianie wtedy grać, tak. pograć, no ale za długo nie pograsz. Nie wygenerujesz czegoś, nie bardzo. czegoś takiego jak przeciwnik czy Tak trener, jest, bo tak to jest jednak technicznie niemożliwe. To pomijamy ten wstępny okres rozwoju i wchodzimy w takich 10-12-latków. U nas nadal jesteśmy skazani na siebie, na rodziców, na finansowanie tego z własnej kieszeni. A piłkarz, ja bardzo często na Bielanach taki znany pewnie ci egzystuje klub pod tytułem Hutnik. Okay. Mówią, że to jest takie zaplecze trochę Legii. I widzę, jak bardzo fajnie ten klub wygląda, bo to kiedyś tam był sam żużel i taka, wiesz, zapomniana trochę infrastruktura. Dzisiaj to wygląda pięknie, bo są sztuczne trawy, podgrzewane płyty, te boczne, jest mnóstwo dzieciaków, mnóstwo trenerów. I ja widzę, jak to wygląda. Kilkaset dzieciaków tam rzeczywiście popołudniami i wieczorami grywa, tak? Ale ja zawsze, jako ten indywidualista, ten zawodnik ze sportu indywidualnego, zazdrościłem strasznie tej rzeczy, którą mają ci piłkarze. Tam jest człowiek z worem, chodzi, piłki zbiera. Pachołki, no to wiadomo, zbiera się samemu. Bramki też zawodnicy noszą. Ale tak, w szatni można było zostawić buty, dres, wyprali. Nie że wypastowali, ale było. I oni właśnie do autokaru na czas, na śniadanie wszyscy razem na czas, trening o tej, tak wszystko, tego zazdrościłem im, bo chodziłem do takiej podstawówki o profilu właśnie piłkarskim, gdzie Hutnik robił co chwilę nabór. I nawet taka była pierwszy krok piłkarski. 4 w sali grało w drużynie. Ja miałem bramkarza z Hutnika, wielkiego byka, pomocnika świetnego, ofensywnego i jednego obrońcę i ja 4 i wygraliśmy w Warszawie piłkę, no bo samych zawodowców ja miałem. No tak. A sam też nie byłem gapa. Ale właśnie i często chodziłem do nich na treningi i jak oni tak ładnie ubrani, wiesz, w jednakowe dresy, Hutnik, Warszawa. Ja tam na kolanach wyłem do Księżyca, bo ja chciałem grać piłkę kiedyś i nawet zacząłem. Okay. Bo ty o tym nie wiesz. I co się wydarzyło? I wielu z naszych widzów nie wiedzą też tego. Grałem, słuchaj, w tych, jak to było, Młode Wilki czy Młode Lwy? No w Legii grałem. No. Moim sąsiadem, na Bielanach jak mieszkałem jeszcze, była rodzina Strejlałów. O! Andrzej Strejlał. No widzisz, Andrzej Strejlał, 66 lat, dokładnie, dokładnie, tak. w kanale sportowym. Pozdrawiamy pana Andrzeja, świetny facet. No. Jego żona, Marysia chyba, o ile dobrze pamiętam, była nauczycielką była w szkole, z moją mamą zresztą. No i młodzi Strejlałowie, którzy zresztą też tam w piłkę trochę grali, ale oni nie zrobili, zdaje się, jakiejś kariery, bardziej trenersko poszli. I ja trochę po znajomości do tych, nie wiem jak to właśnie, Młode Wilki czy coś się dostałem i wiesz, że trener mnie chwalił, że smykałka, że dobry balans, dopóki mój ojciec nie przyszedł na trening. Aha. Stanął koło płotu z bandą takich, wiesz, tatusiów, bo to wtedy już był taki trochę, wiesz... Zły nawyk. Obrazek taki, no... Jest taki trochę spod ciemnej gwiazdy, bo dzisiaj co się dzieje, to zdajesz sobie sprawę. W ogóle powinien być zakaz wstępu rodziców na trening i na mecz. I skończyliśmy ten trening. Ja taki zadowolony, rozpromieniony do tego ojca, no jak ci się tam podobało, tata i tak dalej. A on mówi, to był twój ostatni trening. Bo usłyszał, że ten język jednak nawet między tymi dzieciakami, tam 8-9 lat, mało parlamentarny był i wiesz... aż tak źle? Było tak, no bo to były trochę inne czasy. Już tam można powiedzieć, że ojciec zakończył swoją karierę piłkarską. Zakończył moją karierę piłkarską i ja 2 dni płakałem w pokoju. Aha. I równocześnie pływałem w sekcji
no na basenie o 6 rano miałem basen, no bo tak jak powiedziałeś kiedyś, rozwój był wszechstronny, nie tak, Tak, jak dzisiaj, tak. że od razu specjalizacja. Był basen, a on był trenerem tenisowym. I to, Twój ojciec? Tak, i to A, pierwszej okej. klasy, takich To ludzi. jednak jest różnica. No, Ludzi jednak było była wtedy różnica. mało. I on mówi, nie rycz. Jak baba mówi, chodź na kort i coś pokombinujemy. No i tak Tak wiesz. zostało. Żałowałem tej piłki bardzo, bo właśnie przez ten pryzmat patrzyłem tego zorganizowania, że ja tam miałem wolną głowę. Przyjść na 11, rozruch, to, piłeczki gotowe, pachołki porozstawiane, wiesz, autokar, wszyscy w tym autokarze. No i też, bo to muszę cię spytać. Presja drużynowa i presja indywidualna. Tenisista trochę samotnik, ale jak znaczy- w piłce nożnej to się Znaczy, rozkłada? wiesz co, są plusy i minusy, bo jednak w tenisie, w indywidualnym sporcie, nie tylko w tenisie, w indywidualnym sporcie nie możesz mieć pretensji do nikogo oprócz samego siebie. Mhm. Tak? Bo to, co zrobiłeś, albo to, czego nie zrobiłeś, albo to, co na treningu pokazałeś w meczu, to jest twoja głowa, to są twoje umiejętności, to jesteś ty. W sporcie zespołowym, czyli w sporcie w tym, w którym ja byłem, jednak w dużej mierze jesteś zależny od zespołu, od kolegów z zespołu. Tak? Bo no, jakby indywidualnym sportem w piłce nożnej jest pozycja bramkarza. Oni trenują 3/4 treningu indywidualnie, osobno, później wchodzą na gierkę i tak dalej. No to można powiedzieć, tak. tak. Napastnik, którym ja byłem, to też taki, można powiedzieć, trochę indywidualny sport, bo zależysz w dużej mierze od zespołu, który musi tobie zagrać piłkę, albo nie musi, tak? tak. Albo funkcjonujesz, albo stwarzasz sytuację i Tak. wykorzystasz, albo nie wykorzystasz. Tak więc tutaj to są bardzo różne aspekty tych sportów. Indywidualnego i zespołowego. Oczywiście, jak ty mówisz o tym, że masz trening o 10:00, przychodzisz, wszystko jest, tak? No wiadomo, że po treningu nie wiem, czy ten trener, który nosił piłki, raczej noszą zawodnicy piłki, tak? I to najmłodsi, tak? I napoje również ci najmłodsi, Dzisiaj którzy wchodzą. niekoniecznie. No, wiesz. raczej to się nie zmienia. Dzisiaj jest inne postrzeganie młodego piłkarza, ale swoje musi i tak zrobić. Tak, No więc tak. to nie jest tak, że to się zmieniło i dzisiaj stary nosi bramkę, tylko w dalszym ciągu młody musi wyrobić sobie status też poza boiskiem, no więc Tak. to się nie zmienia. A powiedz mi, Życie. właśnie ta presja po jednej stronie tenisista, po drugiej stronie piłkarz. Tak się zastanawiałem, bo zawodnik w tenisie jest sam. Czy miałeś takie sytuacje, że czułeś, że jesteś dobry, ale nie ma wyniku, bo reszta drużyny zawodzi? Tego się nie mówi na głos raczej. Tak przypuszczam, że tego się nie powinno przynajmniej artykułować na głos. Jak już, to w szatni ewentualnie jakieś... Czy jest taka możliwość, czy piłkarz, tak jak ty, napastnik, ma możliwość schowania się za drużyną, żeby ta odpowiedzialność, bo on czuje, że to nie pójdzie, że to się skończy źle, że ta odpowiedzialność, żeby to się rozłożyło równo, żeby na przykład nikt nie miał pretensji właśnie do ciebie, bo ty miałeś jedną sytuację, bo grali tak słabo, czy w pomocy, czy na skrzydła grali tak Tak. słabo, że nie stworzyli ci żadnej możliwości, a ty mimo to czułeś, że jesteś dobry, a nikt ci tej szansy nie dał i nie chciałbyś, żeby na przykład mówili, o, Wichniarek nie wykorzystał, bo miałeś jedną przez 90 minut. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że jeżeli patrzymy na napastnika w zespole piłkarskim, no to faktycznie dlatego masz pozycję na boisku, żeby w jakimś sensie weryfikować to, kto co zrobił. Tylko ten futbol, z tego jak ja grałem, jak zaczynałem i grałem, to było napastnik atakował, tak, a obrońca bronił. I byli pomocnicy, którzy byli i atakowali, i bronili. Tak? Dlatego często było tak, że pomocnikiem został ten, który miał najlepszą kondycję i takie trochę inne walory przygotowania fizycznego niż na przykład bramkarz. No, wiadomo. Przed blokiem, no to największy fight łapa, Na który bramkę. piłki nie potrafił przyjąć, ale był najwyższy, no to na bramkę, tak? No. Później jeden chciał bronić, bo chciał nogę złamać, a drugi chciał strzelić bramkę. Tak więc jakby była taka naturalna selekcja tego, na jakiej pozycji kto gdzie mniej więcej wchodził w ten moment, w ten okres takiego już
w miarę profesjonalnego treningu. Oczywiście to się też później zmieniało. Patrz, przykład Łukasza Piszczka, który kontrakt z Hertą w Bundeslidze podpisuje jako napastnik, a karierę w tej Bundeslidze robi jako prawy obrońca. Prawy obrońca. I jest jednym z najlepszych na swojej pozycji w tamtym okresie na świecie. Tak. Tak więc to też spostrzeżenie trenera, czy dostrzeżenie pewnych elementów jego grania, których inni trenerzy nie widzieli, co spowodowało moim zdaniem bardzo, bardzo duży skok jakościowy danego piłkarza. Tak więc oczywiście, dlatego ja zawsze jakby komentując mecze, czy opiniując jakieś spotkanie, które oglądam, śmieję się z tego, że ktoś mówi, jak napastnik nie strzelił drugi mecz, że w dalszym ciągu dobrze grał. Na samym końcu, po trzecim meczu, już napastnik dobrze nie grał, bo napastnik jest rozliczany ze strzelanych bramek. No Tak? tak. I jak zespół w tych 3 meczach zafunkcjonował i te punkty były robione, no to jest jeszcze wszystko okej, ale w 4., 5. meczu, jak zespół inny ktoś nie strzelił, a napastnik jest 5. mecz bez bramki, to już mu liczą, a ile minut już jest bez No bramki tak, tak. i ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Rośnie. Pomocnik defensywny może się tak trochę schować, tak? Tak. Ale napastnik już nie, bramkarz tym bardziej. No tak? tak, Bo no bramkarz tak. jak saper, myli się tylko raz. Tak, Bo dokładnie, popełni tak. już jest bramka. Napastnik oczywiście w dobrze funkcjonującym zespole możesz mieć tych sytuacji więcej, tak? W gorszym zespole, słabszym zespole napastnik no jest na straconej pozycji, no bo rzadko jest tak, że w każdym meczu wykorzystasz wszystkie swoje sytuacje, czyli całe 2. No tak. Tak? No, nie jest łatwo. Nie jest łatwo utrzymać tą koncentrację na 100% w całych 90 minutach, czy w doliczonym czasie gry. Tak więc no, pozycja napastnika to jest trudny kawałek chleba, ale o no. napastnikach z reguły się pisze. Tak, Prawda? tak. O obrońcach więc, trochę mniej. Trochę mniej, Tak, no więc to rzeczywiście, też jest ten tak. splendor. I jeszcze kiedyś było tak, że napastnicy podpisywali trochę lepsze kontrakty niż obrońcy czy defensywni pomocnicy. Tak. No więc to się teraz dzisiaj wyrównuje, tak? Bo dzisiaj futbol jest futbolem totalnym. Tak? Dzisiaj napastnik jest pierwszym obrońcą po stracie piłki, obrońca podłączający się z akcją ofensywną strzela bramki. To jest zupełnie coś innego. Dzisiaj futbol rozwija się nie tylko w tempie bardzo szybkim, jeśli chodzi o jeszcze większe finanse, jeszcze większa rzesza kibiców, więcej meczów i tak dalej, ale też sama gra to jest dzisiaj zupełnie coś innego niż jeszcze, bym powiedział, 20 lat temu, kiedy ja grałem, to też to było coś innego. Presja. Zakładamy, że ten nasz u ciebie piłkarz w drużynie, u mnie tenisista, oni doszli praktycznie na sam szczyt i takie porównanie. Wychodzimy na turniej w Paryżu, finał Roland Garros. Siedzi 15 000 ludzi, dwójka na korcie i presja. No wiadomo, jak gra się w Paryżu 7. mecz, to ta presja trochę mniejsza, przyzwyczaił się człowiek do trybun, ale jednak gra o tytuł to jest coś co może sparaliżować. No patrz, zeszłoroczny Wimbledon i przykład Amandy Anisimowej, która, No tak. jak się okazało, potem była w stanie ze świątek 2 razy wygrać, a w Wimbledonie nie wygrała nawet gema i cały świat się zastanawiał, co się stało z tą dziewczyną, a ona miała taki, mówimy, hebel czy paraliż, taki praktycznie... Nie poradziła sobie w głowie. Kompletnie. I teraz taki zawodnik wychodzi na kort, ta publiczność 15 000, ale ona jest trochę bardziej taka łaskawa. A teraz sobie wyobraźmy sytuację, wychodzi zawodnik w 11, taki napastnik jak ty, nie wiem, na Allianz Arena w Monachium tam jest 80 000 czy nawet więcej widzów, pod 90. I teraz zobacz, pierwsza jest sytuacja, tenisista idzie do siatki, pierwsza akcja w meczu, smecz, wystawka psuje. Jęk takiego zdziwienia, takiego trochę przerażenia, taki szmerek. A na Allianz Arena śmiech, gwizdy i teraz tak, tenisista zagra następną akcję, dostanie burzę braw. A tego gościa, który tak szpetnie popsuł, mógł ustawić mecz w drugiej, trzeciej minucie, będą po nim jeździć, mówiąc kolokwialnie, na maksa i nie dadzą mu spokoju. Powiedz mi, jak właśnie piłkarz, mimo to, że ma 11, 10 chłopaków niby do wsparcia, jak on się czuje, grając w takim Wiesz co, kotle? to musi zespół mu pomóc, jeżeli jest w takim trudnym momencie, mentalnym, ale mówi się też pewnie w tenisie również o tym, że ktoś jest mistrzem treningu,
A, już a mistrz trening mecz. a mecz Mm. to są dwie różne rzeczy, bardzo różne rzeczy i to niejednokrotnie ja też widziałem zawodników, którzy na treningu potrafili zrobić wszystko, a później faktycznie no, związane nogi i głowa nie dojechała i w meczu nie dawali tego, co nawet w 10% tego, co potrafili. Tak, i to jest też w każdym sporcie. I wiesz, w piłce nożnej jest moim zdaniem łatwiej skorzystać z trybun, bo ty możesz się napędzać nawet złą energią, czyli tymi gwizdami Tak. kibiców zespołu przeciwnego, tak, bo chcesz im pokazać Tak, i tak. chcesz, wiesz, strzelić jak nagle, jak Wini i tam pokazać tak, numer, tak, wiesz, tak. potańczy przy chorągiewce i jeszcze ich delikatnie Tak. a w tenisie jest trudniej, bo w tenisie zauważ, no nie masz, przypuśćmy, nie wiem, finał Pucharu Niemiec, tak, na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, gdzie pół stadionu jest, przypuśćmy, kibicami Bayernu Monachium, bo Bayern gra z jednej strony i Dortmundu z drugiej strony, czerwono-żółty stadion, tak. tak. I tu masz reakcję kibiców różną na różne momenty spotkania. W tenisie, zauważ, niejednokrotnie masz trybuny, które wspierają tylko jednego zawodnika. Tak? Zobacz, jak często Djoko walczył z trybunami, które wspierały raczej zawodnika, z którym grał. Djoko, który musi... Tak? I to jest kwestia wyłączenia tych bodźców zewnętrznych. Jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić, dlatego też w piłce nożnej kiedyś nie było psychologa. Nie było. W tenisie albo w indywidualnym sporcie dosyć często była praca z psychologiem. Jak kiedyś ktoś w piłce mówił, że pracuje z psychologiem, to wszyscy myśleli, że jest psychiatrą. No tak. Nie było jakby, nie do końca rozumiano delikatną, ale jednak różnicę między psychologiem a psychiatrą. Tak? Mówić, Tak, szalałeś, czy co? mówili Rozumiesz, kolokwialnie, że ma coś z głową. tak po jest. prostu, No, tak. nie było tej pracy. Dzisiaj każdy zespół ma już psychologa, grupy młodzieżowe mają psychologa, a jeszcze dodatkowo zawodnicy angażują sobie prywatnych psychologów po to, żeby radzić sobie z presją wyniku, z presją narzucaną często przez samego siebie, co jest zupełnie niepotrzebne. Tak? Ja na przykład uwielbiałem grać, jak wróciłem z Herty, gdzie mi się nie udało, do Bielefeldu, uwielbiałem grać przeciwko Hercie. Tak? Bo chciałem pokazać, że jednak jestem na tyle dobrym piłkarzem, że mi się nie udało w Hercie, nie ze względu na to, że byłem słaby, Tak. tylko różne czynniki wpłynęły na to, jak graliśmy jako zespół, jak ja funkcjonowałem w tym danym zespole i tak dalej. Czyli napawałem się jakby taką też niechęcią trybun. Tak? To mnie napędzało dodatkowo. Tak więc to jest, wiesz, bardzo indywidualne podejście zawodników, że też widać, że wielu tenisistów jest na podobnym poziomie. Tak? A faktycznie jakby podniesienie się z tego, no wiesz, te gierki Dżokowicza, który nagle udaje, że przecież pamiętam, na pewno wiesz, jak się zasłonił ręcznikiem, nie wiem ile to był finał jakiegoś turnieju wielkoszlemowego, zasłonił się ręcznikiem, wszyscy mówią, co ten Dżokowicz płacze, czy co, wiesz, i nagle przeciwnik, to są gierki Dżoko, nie? Który nagle coś go boli, rozciąga się i nagle ten mówi, aha, dobra, to 2% odpuszczę, bo tu już mam zwierzynę ranną, a Djoko czeka tylko na ten moment, żeby ten się zdekoncentrował i nagle Djoko już nie ma kontuzji, już łzy otarte i jedzie z koksem i wygrywa, prawda? Czyli to takie gierki, które powodują, że jesteś częścią tego i sobie z tym radzisz. Nie? No, Dżokowicz, ja nie raz, nie dwa nazywałem go takim aktorem, który występował w jednoosobowych dramatach, bo rzeczywiście on mistrz symulki, taki wiesz, taki no, sam wiesz, bo piłkarze mistrzami symulki nazywani są bardzo często. Trochę nurkujemy, Trochę w polu karnym, tak. Ale Djoko też, tak jak podkreśliłeś, jak chyba mało kto, albo nawet jak nikt nie potrafił czerpać energii z trybun do walki z ludzi, którzy byli przeciwko niemu. A często tak było. Często mimo tego, co zrobił w tenisie. Dokładnie tak. Bo jednak w czasach tej wielkiej trójki czy czwórki, żeby Mareja nie pominąć, to jednak Nadal i Federer, oni się cieszyli większą sympatią, taką estymą trochę większą. Natomiast Djoko był postrzegany no, jako taki trochę nawet łobuz w tym towarzystwie, bo pamiętano mu jego występy, kiedy jeszcze tak wielki nie był.
kiedy symulował, nie kończył, kiedy łamał rakiety. Ja widziałem taki filmik niedawno, jak on jeszcze z tą taką wielką fryzurą, bo on taką czapę czarnych włosów nie zawsze widziałem. miał. Łamał rakietę na potęgę. Teraz Ale się- który z nich nie mam? No dobrze, no może Federer. Roger Federer, który był no, bardzo... bym nadal powiedział, też, takim- nadal też nie przypominam połamał? sobie, nie, żeby połamał. Murray tak, Murray jak najbardziej, bo Andy jak... Ale wiesz, w ogóle nadal to jest coś nieprawdopodobnego, że jego dziadek namówił go na grę, bo przecież on jest praworęczny. Tak. W Jemu życiu. przełożono widelec. Przełożono widelec. To jest, zobacz, to jest tak, to jest coś, co... No zobacz, jaka mądra głowa musi to wymyślić. Mhm. Tak, że będzie przeciwnikowi się gorzej grało na leworęcznego tenisistę, tak? I naucz teraz, no przecież weźmy, no dobra, piłkarz też powinien potrafić grać prawą i lewą Lewą, nogą. tak. Zawsze jest jedna noga wiodąca, ale jednak to jest coś nieprawdopodobnego, żeby podjąć taką decyzję i żeby no dzieciak, który wtedy pewnie nie ma nic do powiedzenia, jakby zaakceptował, pewnie nie potrafił do końca tą rakietą władać, tak? I mówi, dajcie mi rakietę znowu do prawej ręki i zobacz, gdzie go to zaprowadziło. Nie? Ale decyzja to musiała być, wiesz, opłacalna i ktoś miał takiego nosa i wiedzieli, że dyscyplina, w której do dzisiaj leworęczny zawodnik to jest, wiesz, bardzo rzadko spotykany. Tam w procentach to, nie wiem, czy 2-3% tych leworęcznych jest. Może gdzieś w tych turniejach niższej rangi jest ich więcej, bo w telewizorze to naprawdę na palcach jednej dłoni Nie ma dużo, tak. można policzyć. Poruszyliśmy temat ważny, psychologia w sporcie, bo właśnie też chciałem ciebie zapytać, bo my wiemy jak, mniej więcej widzimy jak to wygląda, jak są zbudowane te zespoły, te teamy. I Iga Świątek ze swoim zespołem, gdzie Daria Abramowicz odgrywa bardzo ważną rolę. Są inne zawodniczki, Pegula, Coco Gauff, Sabalenka, tam też psycholog egzystuje. Pytanie, czy w dzisiejszym futbolu, tak jak wspomniałeś, że zaangażowani są prywatni psychologowie, bo to się często dzieje poza klubem, ale czy klub z urzędu zapewnia takiego psychologa? Czy pytają się zawodnika, czy chcesz brać udział w Masz zajęciach, taką możliwość. czy chcesz odpuścić? Czy klub- nie masz wyjścia i Wiesz musisz? co, nie, No klub właśnie. daje ci taką możliwość. Nie ma, ty musisz uczestniczyć w treningu, Mhm. tak? I to jest zapisane w twoim kontrakcie. Klub dzisiaj, grupy młodzieżowe największych, najlepszych klubów dają do dyspozycji psychologów też dla dzieci. Bo jednak dzisiaj social media i to wszystko rozwala psychikę dzieciaka. Tak? I jakby hejt rozlewany rozlewa się po błędach w meczach młodych dzieciaczków. Tak? Tak. Mówiłeś o rodzicach. No tak. Co jest największą zmorą dzisiaj, to często rodzice kończą kariery dzieci, a nie odwrotnie. Tak? Po pierwsze, dzieci, które nie są zainteresowane daną dyscypliną sportu, ale się ojciec czy matka naczytali w gazetach, że wyciągną ich ze wszystkich problemów, jak zaczną być też na ekranach telewizorów, ale nie wiedzą, że to jednak nie jest tak proste i nie tak szybkie, a poza tym w niektórych dyscyplinach bardzo kosztowne, o tym powiedzieliśmy. No tak. No więc dzisiaj faktycznie praca z psychologiem to jest rzecz normalna, bardzo normalna, tak? W piłce nożnej. Nie mogę powiedzieć, jak długo pracuje się z psychologiem w tenisie. Nie jestem na tyle ekspertem, żeby o tym mówić, ale tak jak powiedziałem, ja kończyłem karierę w 2011 roku i nie miałem styczności z psychologiem wtedy sportu. Nawet jak mieliśmy taki okres zły w Hercie czy coś, to ja bardziej radziłem sobie sam z tym, czy moja żona, gdzie mogłem wrócić do spokojnego domu, do żony, do córek i tam jakby ładowałem akumulator, tak? Będąc jakby zapominając w tamtym momencie o tym, co się dzieje w mojej pracy, tak? Ale też byłem, na tyle miałem to szczęście, że wtedy te social media, czy tam wtedy raczkował Facebook, No tak, Nie były takie agresywne wtedy. nasza klasa, No wiesz, tak, na naszej nasza klasie klasa. to cię tam mogli krytykować, no wiesz, jak tam cię krytykowali, ale nie było Tak. takich możliwości, jakby, że wiesz, wracałeś do domu i mogłeś być w innym świecie. Dzisiaj zabierasz te problemy, to wszystko ze sobą. Tak? I i to często wpływa bardzo mocno na to, czy ktoś poradzi sobie z tym, czy sam sobie z tym poradzi. Wiesz, jak ja wczoraj oglądam
telewizję i słyszę, że w Polsce, żebym się teraz nie pomylił, co drugi dzień popełnia zabójstwo nastolatek. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest coś nieprawdopodobnego. Widzisz, jakby młodzi ludzie nie radzą, też my sobie nie radzimy niejednokrotnie z tą presją, a tym bardziej dzieciaki czy osoby, czy młodzi ludzie, którzy do tego w ogóle jeszcze są niegotowi, zupełnie niegotowi. Nie? I to jest to samo, wiesz, w sporcie. No zobacz, co się stało przecież no, Japonka na kortach tenisowych. Teraz ma trenera byłego Igi. Wiktorowski. Tak, Wiktorowski jest trenerem. Naomi Osaki. Osaka. No przecież tam było coś strasznego. No przecież ona się wycofała na ile? Z turu w ogóle. No tak, ona zresztą mówiła otwarcie o tym, że ma depresję i nie może sobie z tym poradzić. Zobacz, dziewczyna, która była przecież na topie, tak? Która mogła powiedzieć, okej, no, jestem, nie wiem, 5. rakietą świata, jest dobrze, tak? Ale nie było dobrze. Bo ona wracała do hotelu, wracała do pokoju hotelowego, zamykała się w 4 ścianach i nagle otwierała telefon, czytała, co oni piszą, jak na jej temat piszą. I wiesz, to też trzeba sobie poukładać w głowie. Wiesz, ja jestem tak jak ty, wiesz, nie gryziemy się często w język i ja po prostu, ja czerpię energię pozytywną z tych komentarzy. Ja uwielbiam komentarze negatywne na mój temat, niż te pozytywne, których nie czytam. Tym bardziej, że z tego, co widziałem, a widziałem trochę i oglądałem twoje programy i podobnie tak jak ja opowiadam to, co widzę i na podstawie tego, jaką mam wiedzę. Nikt nie wymyśla kwadratowego koła i nikt nikomu nigdy bez powodu albo nawet w ogóle nie chce dopiec. No. I różnie są wiesz, bo dzisiaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że jest rzesza osób, komentatorów, ekspertów, pseudoekspertów, którzy czerpią korzyść z tego, żeby komuś dowalić. A nie o to chodzi. Tak? Bo tak jak i ty, ja i wielu z nas oglądamy mecze, ty tenisowe częściej niż piłkarskie, a piłkarskie częściej niż tenisowe, ale jednak widzę, tak? To i staram się nie tyle kogoś skrytykować, tylko staram się powiedzieć to, co widzę w tym momencie, to, co ja zrobiłem źle w mojej karierze i próbuję powiedzieć, co dany zawodnik powinien zrobić inaczej, lepiej, na przyszłość. I to nie jest krytyka, to jest moim zdaniem twórcza krytyka. Jeżeli ktoś by tak z taką otwartą głową spojrzał sobie na pewien urywek spotkania i tak się zastanowił, co ten Wichniarek mówi. Ale nagle powiedział, słuchaj, no faktycznie, zobacz, on mówi to, że ten na przykład nie wrócił. Albo ja mówię, wczoraj jest mecz Bayernu Monachium. I mówię już od dłuższego czasu, że jest obrońca, świetny obrońca. Reprezentant Francji, Upamecano. Podpisał przed chwilą, przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. 20 milionów na sezon, 4 lata, 18 baniek za podpis. 100 milionów. No tak. I on wczoraj, w drugiej połowie, wystrzeliłby Bayern Monachium z Ligi Mistrzów. Swoją złą grą. W pierwszej połowie świetnie, rewelacyjnie. Tak, w drugiej minucie, co prawda, mógł strzelić bramki, nie trafił. Ale druga połowa beznadziejna. Błąd za błędem. Dziecinne, szkolne błędy. I tylko Neuer, o którym dzisiaj cały świat mówi, że zagrał świetnie na Santiago Bernabeu, że klasa światowa, uratował kolegę z zespołu, który musi chodzić do kościoła i codziennie świeczkę zapalać za Neuera, żeby on nie złapał kontuzji. No bo tak. to, co zrobił... Tylko wiesz, ja widzę i mówię moim kolegom, że ja nie mam pewności, patrząc na grę Upamecano, bo ma asa w rękawie, ale dla przeciwnika niestety zawsze. Rozumiesz? Tak? A ktoś mi mówi, nie, uparłeś się i tak dalej, i tak dalej. Nie uparłem się. Ja widzę jego problemy, które ma w danych momentach meczu. Nie jest w stanie zagrać 90 minut spotkania na pełnej koncentracji. I to w tenisie na przykład potrafiła robić inaczej. Iga Świątek do pewnego momentu potrafiła na tyle zamknąć się na bodźce zewnętrzne. Zobacz, jak często Iga Świątek wracała do meczu przy stanie 5-2 dla przeciwniczych. No ona w ogóle, bo tu pewnie masz na myśli ten fragment, kiedy dochodziło do takiej
spektakularnej serii, 37 Powrotów, zwycięstw. tak, tak. Ona wtedy nawet nie 2-5, ona przegrywała czasami wysoko pierwsze sety, po czym jakby ktoś wajchę w drugą stronę przełożył i następowały 2 kolejne Ale nie wiem, czy nie błyskawiczne pamiętam zwycięstwa. takiego turnieju w Roland Garrosa, gdzie przegrywała, nie wiem, czy nie w ćwierćfinale, 5-2 i wygra 7-5. Mogło być w trzecim secie, To gdzie... może był ten mecz z Osaką, gdzie była piłka meczowa, nawet chyba 2 i wysokie tak, prowadzenie. mogło być, tak, Tam tak, goniła tak. i ona już była poza turniejem, już wydawało wiesz się, co, ja że oglądałem ten jest mecz, klęska. Tak. ja oglądałem ten mecz i powiedziałem, że łatwiej jest dzisiaj w tym meczu, w tym momencie wygrać Idze Świątek, która musi nadrobić 3 gemy, niż Osace, która oddaje każdego kolejnego gema. Ona jest tak zagotowana, że jej już nie ma. Rozumiesz, jej już nie ma. I to jest problem dzisiaj. Wiesz, w tenisie się nie schowasz. Nie. Bo piłkarz, jak ma taki moment zły, prawda, na przykład półfinał barażu z Albanią, gdzie Matikasz, gdzie wchodzimy dobrze w mecz i nagle Matikasz, nie wiadomo skąd, ma pomysł zagrania jakichś takich dziwnych piłek i 3 z rzędu zagrywa kompletnie źle. Ogromne błędy zawodnika z tak wielkim doświadczeniem z Premier League, prawda, gdzie byś się tego nie spodziewał. I tam była reakcja odwrotna trochę zespołu, bo zespół nagle z dobrego wejścia w mecz, po tych 3 błędach, każdy kolejny popełniał podobne błędy. I oddaliśmy zupełnie ten mecz. W drugiej połowie było lepiej, wygraliśmy. Na dużym szczęściu, ale wygraliśmy. Ale często jest tak w piłce, że jak popełnisz jeden błąd, czy niejednokrotnie trener mówi, słuchaj, wejdź spokojnie w mecz. Przyjmij, zagraj celnie, Popatrz. wewnętrzną częścią Tak. stopy, nie zewnętrzną. Najpierw 3 dobre podania i później dopiero podejmuj ryzyko. Tak? Jest wielu zawodników, którzy tam tu wypuszczają, wchodzą w mecz na wielkim ryzyku i potem jest wielka dupa, za przeproszeniem, tak. bo nie jest w stanie już wrócić do tego spotkania. Ale często w grach zespołowych jesteś w stanie trochę na parę minut się schować. Jakby pobiegniesz w inną stronę, nie chcesz piłki, nie dostaniesz tej piłki, odpoczniesz, włożysz sobie coś w głowie, faktycznie zagrasz bezpiecznie i wejdziesz znowu w mecz. Tak? W tenisie tego nie ma. Tak. W tenisie musisz sobie to ułożyć w głowie, bo przecież one wszystkie są na podobnym poziomie. Tak? A zobacz, jakie są różnice. Jak ja powiedziałem, Anisimowa, która przegrywa 6-0, 6-0. A 3 tygodnie później chyba ze Świątek wygrała. No, 2 razy Kolejny, jeszcze, prawda? 2 razy jeszcze Turniej. tak, No. jej się udało. To wydawało się przecież niemożliwe, żeby ona się w ogóle mogła odbudować. Tak. To powinno No, być biedna tak. przecież płakała No wtedy, tak, wiadomo, przepraszała, tak, wstydziła tak, się, tak. że no tak. No to aż nawet chyba wielu z nas, patrząc na nią, też się popłakało. A jeszcze powiedz mi jedną rzecz, bo to też mnie ciekawiło zawsze, bo ty grając w Niemczech tyle lat, zawitałeś, to przeczytałem niedawno, zawitałeś na koniec kariery do stolicy Audi, do Ingolstadt. Ty wiesz, że ja tam grałem w tym klubie wiele lat przed tobą. O! Tam był też taki turniej mistrzów juniorskich, zapraszali 16 najlepszych juniorów Aha. i tam się rozgrało te mecze, ale oni chcieli, żeby ja jako taki młody 17-letni obiecujący tam został w ogóle, wiesz? Pięknie. No ale to był 87 rok, no to gdzie? To ja wiesz... Teraz byś pracował w fabryce Audi. Nie, ale myślę, że składałbym samochody. Nie wiadomo. Nie, chyba nie. Ale właśnie jak usłyszałem ten Ingolstadt, to tak pomyślałem, kurczę, gdzieś tam był fanatyczny prezes tego klubu, bo oni jeszcze jakiś, on chyba też piłkę nożną się udzielał, tylko że to był 87 rok, no, a ty grałeś w Ingolstadt Ja trochę później. Trochę później, tak. Parę lat minęło. Tak, ale właśnie chcę cię zapytać, bo jednak spędziłeś kilka sezonów dobrych w Niemczech, no i też siłą rzeczy to ta sprawa wokół sportu, podejście do sportu, kultura sportu, odżywianie, te procesy takie, wiesz, higiena pracy, czyli nie tak jak możesz porównać piłkarza 1:1 polskiego i niemieckiego, jak podchodzi, czy też widziałeś gdzieś tam po drodze rzucałeś okiem na tenis i też ci się to rzuciło? Czy raczej byś... To Bo znaczy- chciałbym, żebyś porównał, wiesz, takie podejście. Wiesz co, bym powiedział, największą różnicą między wtedy polską ekstraklasą a Bundesligą była intensywność treningu, która przekładała się później na intensywność meczu. Mhm.
Ja odchodząc w wieku 22 lat do Niemiec, byłem już, można powiedzieć, doświadczonym zawodnikiem grającym w polskiej ekstraklasie. Zawodnikiem, który już zdążył zadebiutować w barwach narodowych, nawet strzelić bramkę. I wyjeżdżałem wtedy jako zawodnik, który z reguły robił więcej na treningu czy po treningu niż inni koledzy z zespołu. Bo bardzo często zostawałem na treningi indywidualne, sam zostawałem, to wpoił mnie zresztą mój ojciec. Od najmłodszych lat bardzo dużo trenowałem indywidualnie, aż do tego stopnia, że koledzy mieli przerwę zimową, a ja z reprezentacją Wielkopolski czy Poznania w lekkiej atletyce pojechałem na obóz przygotowawczy biegowy do Szklarskiej Poręby. Wyobraź sobie. Ładnie. No, w A ogóle na nartach biegaliście też, bo Szklarska no właśnie, Poręba? nie biegaliśmy na nartach, biegaliśmy po górach. I tam był taki trener Osik. Wydaje mi się, że on później ileś lat później był nawet trenerem reprezentacji lekkoatletycznej polskiej. No i wiesz co, ja tam jakby, no wiadomo, że to nie był mój pomysł, żeby biegać po górach i pojechać na to, tylko mojego ojca, tak, który dużo decyzji za mnie podejmował, tak jak twój podjął decyzję, że nie masz grać w piłkę, no to tak. mój za wszelką cenę chciał, żebym w tą piłkę grał. No więc pojechałem nawet na ten obóz i ten trener, jak wróciłem, pamiętam, do mojego ojca mówi, a może syn chciałby zostać w lekkiej atletyce, a mój ojciec, nie, to był tylko taki przerywnik, on jest piłkarz. No i teraz wiesz, czyli robiłem dużo, bardzo dużo. Ale powiem tobie, że intensywność treningu zaskoczyła mnie i mnie w pewnym momencie przerosła. Ja byłem notorycznie zmęczony. Jakby mój organizm musiał, mimo tego, że robił dużo więcej w Polsce, to było i tak za mało na to, co robiło się w Niemczech. I o co chodziło w tej intensywności? Trening w Niemczech polega na tym, że zawodnicy grający w sobotę, tak, czyli wybrani przez trenera do pierwszej 11, nawet grając dobry mecz, nie byli pewni tego, że oni w kolejną sobotę również zagrają. Czyli od pierwszego treningu nowego tygodnia była automatyczna rywalizacja znowu o miejsca w 11. A u nas, no niestety było tak, że jak trener nie wybrał mnie do tej 11, to znaczy, że mnie nie lubi, tak? Ja już nie mam szans. Nie będę się starał. Czyli mogę ogólnie No tak tak. troszkę sobie pobrandzlować. Nie? Mogę tak sobie przejść obok tego treningu. Czyli jeden przychodził obok treningu, drugi stwierdził, że w sobotę dobrze zagrał, to 3 dni był najpierw u masażysty i dopiero wchodził na rozruch przedmeczowy. I jakby to powodowało, że ten trening był, nie powiem, że był słaby, ale nie był tak intensywny jak w Niemczech. To mnie przeraziło, ale też nauczyło jakby później w perspektywie czasu jakby tego, bo musiałem się dostosować, tak? No ja raz się zwymiotowałem z wysiłku na treningu, to było w Niemczech, tak? No niestety tak to było, ale później dostosowałem jakby, mój organizm się dostosował do tych obciążeń treningowych, długo to trwało, no ale udało się i później jakiś tam mały, mniejszy czy większy sukces w tych Niemczech, wiesz, zrobiłem, ale faktycznie też to, co było inne, to, że abecadło piłkarskie w Niemczech, obojętnie jak dobry był piłkarz, ono w pierwszych 30 minutach treningu zawsze było. Czyli przyjęcie piłki w różnych formach. Zagranie i przyjęcie piłki w różnych formach. Gdzie nasi trenerzy uważają, że nasi ligowcy to już potrafią i tego nie trzeba przypominać, a to trzeba przypominać. Jak wszystko. Zobacz, w tenisie. Tak. Jak nie potrenujesz 5 dni serwisu, to on ma prawo ci wyjść w meczu? No nie. Tak. U nas jest coś takiego jak panowanie nad rytmem. Jeżeli nie ma co zaczynać ostrego treningu, jak człowiek nie ma czucia, jak człowiek nie panuje nad głębokością, nad parabolą lotu, jak sobie nie przypomni, nie odblokuje tego w głowie, to takiego treningu nie powinno się zaczynać. A ja też często niestety ubolewam na tym, ale widzę właśnie, że te treningi takie są, że po 5 minut, wiesz, tam bajera na małe pola, jakieś małe karka, jakiś zakład, coś i po 3-4 uderzeniach już zaczynają grać schematy, czy z kosza, takie na powtarzalność, ale widziałem, że w rozgrzewce nic nie funkcjonowało. No Bo ja przypominam sobie, jak w Paryżu
będąc tam, komentowaliśmy z kortów Rolanda Garrosa. Chodziłem sobie rano przed meczami na trening Nadala, Federera. To wyobraź sobie, że gdyby Federer grał w masce i byś nie wiedział, że to jest Federer, to jakbyś popatrzył, jak on gra na początku, jak te ruchy takie ślamazarne, niechlujne wręcz, takie wiesz, praca nóg na zasadzie, nie tam, że on jak sprężynka, to jak trochę piętę unosił, to byś pomyślał sobie, dobra, idę dalej, szukam zawodowców, bo to jakaś amatorka. Aha. A on tak pograł 20 minut, trochę przyspieszył, poczuł tempa, zaserwował parę razy, zrobił parę skłonów. Słychać było nawet, jak wymieniał uwagi z trenerami, że okej, czucie jest, mogę iść na mecz. Ale czucie wiesz? bardziej kortu chyba. Ale Nie czucie, wszystkiego, tak? wszystkiego, Okej. bo to zawodnik dobry, no, dobry czy niedobry, on wie po paru minutach, czy piłka się go słucha. To Tylko mówimy dzień meczowy. mówimy o dniu No meczowym, właśnie, tak. żeby nie mylić, Mówimy tak? o dniu Bo za meczowym, chwilę tak. ktoś powie, tak, bo nie trening- trenują i wchodzą i Tak. grają. Nie, no to Bo jest dzień powiem, meczowy. bo powiem, to ci, powiem ci, że no parę takich tych lat, gdzie tutaj różni trenerzy do tej reprezentacji naszych dziennikarzy przychodzili, bo i Paweł Janas był i cała taka śmietanka. Oni tam co prawda na 2-3 dni i twój ulubieniec Michał Probierz też był. Fajnie się z nim dyskutuje tak na marginesie. Natomiast na stałe mieliśmy, przynajmniej za moich czasów, Wojtka Jagodę. On grał trochę w piłkę, chyba nawet jedną bramkę strzelił z głowy. Sam mówił, że go trafili w głowę, poleciało, wiesz. Nieważne jak. Poleciało w prawo, chciał w lewo, jak siadł ale w był. sieci, to... I on rzeczywiście miał taką maniakalną naturę, wiesz, zrobienia z nas zawodowych piłkarzy. A że było parę ambitnych gości, to tam oraliśmy, wiesz, tą No tak. ziemię. Ale też pamiętam, że nigdy nie... Jak ktoś kopnął piłkę przez pierwsze, tam nie wiem, 15 minut, było słychać, że jest uderzenie, wylatywał z treningu. I to samo jest na korcie w tenisie. Nie ma, że wchodzisz i są 2-3 uderzenia i na pełen gwizdek zaczynasz grać. Ty musisz to czucie w głowie odblokować, wyzwolić, jest okej, trenerze, możemy zasuwać. Nie? I to jest właśnie ta różnica między czymś, co się robi tak na 100% w sposób zawodowy, profesjonalny, a taką trochę amatorką. Tak, dokładnie. Amatorką. No i tego jest za dużo, wiesz, tego jest za dużo, bo wszyscy mówią, dlaczego na przykład w ligach top 5 czy za granicą gra się szybciej. Nie gra się szybciej. Ci zawodnicy mają podobne parametry biegowe czy szybkościowe, tak? Jeden przebiegnie 35 km, drugi 36, niektórzy mają 37, tak? Podobne szybkości. Tylko tam jest piłka między zawodnikami grana zdecydowanie szybciej i mocniej. Bo kolega z zespołu wie, że mój kolega nie ma problemu z przyjęciem kierunkowym. No to... I te podania to są strzały. To przyspiesza i dlatego wydaje ci się, że grają szybciej. Oni grają szybciej. Piłka szybciej krąży. Tak. Tak? No to Bo tak wczoraj każdy- Bayern tak. grał. Ja miałem No. wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jak te pierwsze 25, jak usiedli na Madrycie, to przykro było na to patrzeć, to miałem wrażenie, że wróciliśmy do czasów pojedynków Real-Barcelona i to ta Barcelona w tym najlepszym wydaniu, gdzie piłeczka jak po sznurku chodziła i jeszcze z taką prędkością. Oni nie patrzą, jak przyjąć, oni Nie, patrzą, nie, no. gdzie już zagra trochę jak w szachach, 2 ruchy do przodu. Nie? No tak, wiesz co, i to jest niestety, to jest ta różnica, bo dzisiaj piłkę i przyjęcie kierunkowe musi być podstawą. Jeżeli tego nie uczysz, to jest duży problem, tak? Bo dzisiaj analiza przeciwnika, pressingu, tak, na piłkę jest podstawą, tak? Jeżeli ty jako piłkarz, dostając piłkę, nie jesteś w stanie, musisz patrzeć na piłkę, bo musisz patrzeć, jak ją przyjąć, no to jest podstawowy błąd, bo ty musisz kątem oka widzisz piłkę, ale drugim okiem widzisz przeciwnika, który nabiega, presuje cię albo na prawą, albo na lewą nogę. Czyli przyjmujesz nie w przeciwnika, tylko od przeciwnika, stawiając ciało między piłkę a przeciwnika. Tak, no. No tak, To jest taka mała różnica, Tylko, ale duży efekt. Tak, tylko kiedyś była wymówka, bo jak młodzież szkolono na żużlu, to oni mieli problem w ogóle, bo ta piłka tak, wiesz, Ale skakała. ja też byłem szkolony, Ty- słuchaj, ja miałem szkołę podstawową. Ale to była wymówka. Słuchaj, To warunki- była wymówka. Była wymówka. Wiesz, Lechu, ja poszedłem do szkoły podstawowej pod patronatem Lecha Poznań, która była w samym centrum Poznania. No to była taka stara szkoła. Nie wiem, dlaczego Lech wymyślił sobie akurat tą szkołę jako tą sportową, która nie miała w ogóle warunków. Sala gimnastyczna, ona była jak to pomieszczenie nasze. Po prostu była
miniaturowych rozmiarów. Tak? Boisko, na którym trenowaliśmy, było AZS-u. To było no w takim miejscu, gdzie musieliśmy dojść zawsze tam 15 minut spacerem z szatni, czyli ze szkoły. No hasiok, jak to się mówi, żużel, to my byśmy chcieli. Rozumiesz, że tam było naprawdę, no to oczywiście pomagało tobie trenować technikę użytkową, bo żeby sobie zębów nie wybić, No tak, to tak, muszę tak. choć tą piłkę, jak w którymś momencie opanować jednak. Tak, tak. Ale wiesz, dlatego jak dzisiaj ktoś mi mówi, że bo nie mamy boisk, bo nie mamy tego, nie mamy tamtego. Wtedy też nie mieliśmy. I tak. przywoziła reprezentacja Polski medale z Mistrzostw Świata, przywoziła. Dzisiaj z grupy nie możemy wyjść z Mistrzostw Świata, prawda? właśnie. Tak więc te wymówki, one zawsze będą, ale czy one są sensowne, to tak... To już Tak. druga strona medalu. A wróćmy na chwilę teraz do czasów teraźniejszych, do tych naszych najlepszych tenisistów. No, sytuacja, która się rozgrywa na naszych oczach, myślę o Idze Świątek, zmiana trenera, zmiana otoczenia. Jest na Majorce, trenuje z Nadalem, tak. Znaczy, Nadal, jak sam mówi, jest takim trochę Mentorem, tak, guru, tak. mentorem. Jest tak, Francisco Roch jest tym takim namaszczonym przez niego do bezpośredniej współpracy. Francisco Roch opuścił swojego zawodnika, żeby podjąć się wyzwania z Igą. Tak, bo To nie było tak, że on był wolnym trenerem. nie, on miał umowę z Peshim Pericardem, Francuzem takim bardzo wysokim, tylko ja widząc tę współpracę, to od razu mówiłem, że to jest sprawa nietrafiona, bo Hiszpan ma zupełnie inny charakter i inaczej pracował do tej pory, natomiast ten Francuz wielkolud, bo tam albo 2-1, albo 2-3, jak na tenis, to są potężne Ale warunki. Zverev ma ile? No Zverev 97? 198. 8. No. Natomiast charakter grania zupełnie mi nie pasował, wiesz, Pericard strzelec, taki troszkę na wariackich papierach. Ale może właśnie dlatego ta hiszpańska szkoła techniczna Nie grało to kompletnie. Miała, wiesz, właśnie to sprawić, żeby trochę odszedł od Jima Couriera. Nie czuję tego i nie czułem nigdy, dlatego że Pericard nie miał takich predyspozycji. Okay. To było widać, że to nie ten charakter, że oni się zupełnie, wiesz, dobrali jak głuchy ze ślepem. To nie było, to nie miał. I on teraz ma, Francuz, zawodnik ma pretensje. Zresztą to taki świeży temat. Można przeczytać jego wywiad i zresztą na prawo, na lewo udziela tych wywiadów, że ma pretensje do Hiszpana, że ten opuścił, mimo to, że dał mu słowo, że będą pracować, opuścił ten team, nawet się z nim nie kontaktując, że został powiadomiony przez menedżera. No fakt, trochę inaczej to powinno wyglądać. Zresztą to pokazuje, że żyjemy w takim dość brutalnym świecie, gdzie liczy się przede wszystkim pieniądz, prestiż, no bo wiadomo, że praca z Igą Świątek dla Rocha jest wyzwaniem bardzo dużym. A to, co do tej pory robił w karierze... Ale to dobry trener? Wiesz co? Według ciebie? Kogo on miał? 17 lat pracował jako asystent Toniego Nadala, czyli Toni Nadal, wujek, był pierwszym trenerem Nadala. On był od analizy, od rozbierania na czynniki pierwsze rywali, od budowania strategii. Co by się mi, wiesz co, jeszcze jakiś czas temu by mi się wydawało jakby nieoczywiste, że potrafi się, że trzeba taktycznie podejść do meczu tenisowego. Nie? Wiadomo, że ktoś ma lepszy backhand, forehand, tak, i tak dalej. Gorszy przy siatce, jak Djokovic, tak, miał swoje problemy przy smeczach, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ma nadal. No, ale że aż taki to jest, wiesz, ważny punkt jakby przygotowania meczu, no to myślałem, że w piłce bardziej niż właśnie niż widzisz, tu, bo nie? Stałe fragmenty i tak dalej. Nie? No, akurat w przypadku Igi Świątek sprawa taktyki była bardzo często w ostatnich miesiącach poruszana. Dlatego, że były trener Wim Fissette wydawał się trenerem takim z jednej strony bardzo spokojnym, takim, wiesz, który dobrą atmosferę potrafi zbudować i on na początku tej współpracy mówił we wszystkich wywiadach, że będą wprowadzone nowe elementy, że będzie ewolucja, rewolucji. Nikt na takim poziomie nie zrobi, natomiast, że będzie ewolucja, co jak wiadomo nie do końca się udało. On zmieniał serwis, tak? Który teraz Rafa Nadal mówi, że trzeba go zmienić z powrotem. Co z tym serwisem, to tak nie bardzo. On chciał wprowadzać elementy takie, które miałyby przyspieszyć wygrywanie, jakiś slice backhandowy wprowadzić, troszkę bardziej gra z przodu, przy siatce, więcej voleja takiego szukał
zdaje się, sposobu na szybsze wygrywanie i też wprowadzenie elementów, które mogłyby zaskoczyć przeciwniczki Igi. Ale okazało się na dłuższą metę, że to nie bardzo, że to i mentalność zawodniczki, i ta jej baza taka, na której budujemy wszystkie wyniki, że to DNA się nie bardzo jej nadaje do tego. Rozstali się i teraz pytanie, bo tak zawsze analogię do piłki, tej analogii szukamy. Sam wiesz, nowy trener, nowa miotła, wiesz jak to jest w piłce. Piłkarze stają na rzęsach, Nie. chcą mu pokazać, że bardzo, na pewno widziałeś dużo filmów z tej Akademii Nadala, jak oni trenują wspólnie we trójkę, Tak. Nadal chodzi, pokazuje, ewidentnie chcą trochę Igę przysunąć bliżej linii, bo to widać na tych zdjęciach. To jest tak jakby w piłce, nie wiem, przełożenie szukam, żeby chyba szybciej presował zespół, Wiesz co, żeby odzyskać tak, piłkę, żeby podejść atakować. wyżej Tak. po stracie piłki, żeby być Coś w tym agresywnym. stylu. Tak. I rzeczywiście mając taką siłę ognia jak Iga, która też bardzo często uciekała daleko, a to rażenie jest wtedy mniejsze, wiadomo. No jeżeli łapiesz, poczekaj, kto zmieniał na koniec kariery swoje uderzenia, łapiąc piłkę bardzo nisko, czyli po szybkim koźle. Czyli przyspieszasz niesamowicie, tak? Czyli wiadomo, Medwiediew stoi z tyłu, Tak. przy serwisie to on w ogóle jakby mógł, to by wyszedł za trybuny. Tak, ledwo w kadrze się mieści. Tak, ale to jest jakby jego styl i on to zawsze miał, ale po szybkim, czyli gra na linii, chyba Federer, nie? Prawda? No, Federer gra na grał szybki linii, tenis, praktycznie tak. na linii, Tak, tak? Że szybki masz tenis szybki grał. tenis i rozstawiasz zawodnika po korcie. Słuchaj, takim ostatnim przedstawicielem tej szkoły, takiego grania ze wznoszącej, jak mówimy, czyli w tym pierwszym tempie, no to musimy się trochę jednak cofnąć, bo wydaje mi się, że takim idealnym wzorem tego typu gry był Andre Agassi. No tak, bo Rafa nie grał Rafa takiej daleko, piłki. No Rafa właśnie. daleko, ale Rafa miał tę umiejętność i ja bardzo bym chciał, żeby właśnie ten element Iga Świątek z tenisa Rafaela Nadala wyciągnęła błyskawicznie, wprowadziła w życie. O co chodzi? Rafa bardzo szybki zawodnik, bardzo mocny fizycznie, lubił operować w takim półokręgu 5 metrów za linią końcową, ale moment nieuwagi, moment krótszej gry z drugiej strony, wymuszony jego topspinem, nawet krótkim, który Tak. skakał bardzo wysoko, potrafił się błyskawicznie przysunąć do linii i grać w tym pierwszym tempie, a jak już dopadł tam rywala, to już nie było co zbierać. I tu bym chciał, żeby właśnie Iga Świątek, która ma świetne nogi, jest mocna, ma dobry korpus, jest bardzo stabilna, żeby ona właśnie od Nadala wiele elementów bym chciał, żeby ona zabrała mu, ale żeby właśnie ten element funkcjonował, bo to jest właśnie ten taki instynkt, jak w piłce mówią, to taki napastnik pazerny, tak? Gdzie on tam, instynkt killera, jak on nęka, jak taki komar, wiesz, natrętny, chcecie użyć i nie daje ci żyć. Bramkarz też musi być czujny, żeby tam... Nie daje ci przyjąć piłki. Dokładnie jest cały tak. czas tak. I to jest właśnie to, a w ogóle też wracając jeszcze do trenera, wchodzi w tenisie nowy trener, jego przełożenie wiedzy, umiejętności na taką Igę jest 1:1. Oni sobie siadają tak jak my i jest dyskusja i wiesz, z tej dyskusji zawodnik czerpie. A jak to wygląda w szatni? Wchodzi nowy trener, no i ma jednak tych 24 załóżmy, tak? Ta kadra taka szeroka, meczowa. Są tacy, którzy pilniej go słuchają, a tacy, którzy tam wiesz, mówią, dobra, Znaczy, ja i tak zrobię swoje? To znaczy, wiesz co, jest oczywiście w tenisie sport indywidualny, ty podejmujesz decyzję, zwalniasz trenera, nie po drodze i tak dalej. W piłce najłatwiej jest zwolnić trenera, no bo nie wyrzucisz 25 zawodników, bo to jest niemożliwe, prawda? Czyli jest zwolniony trener. Pytanie jest w kontekście Igi. Co jej da zmiana trenera, skoro ona musi sobie poukładać i tak swoją grę w głowie? Mówiliśmy po ostatnim meczu przegranym w Miami z Linette, że ona nie przegrała go umiejętnościami czysto tenisowymi. Tak. Tylko ona już ona przestała podejmować swoje decyzje na korcie. A jeżeli już je podejmowała, to każda kolejna była jeszcze gorsza. Tak? No i to jest fakt. I teraz, czy ty weźmiesz trenera takiego, czy weźmiesz trenera takiego, jeżeli Iga nie zacznie sama myśleć na korcie, no to żaden trener jej nie pomoże. Oczywiście dzisiaj
Coraz bliżej są ci trenerzy, możesz z nimi rozmawiać, tak jeszcze swego czasu nie mogłeś, No tak? nie było szans, było tak, w coachingu, tak, tak? tak. Dzisiaj ten coaching jest. Nie wiem, czy to Idze pomaga, bo mam wrażenie, że to jej bardziej szkodzi, tak? Że ona dzisiaj szuka bardziej pomocy, jak jej nie idzie, w trenerze, który ma jej pokazać nie wiem, najlepiej na Telebimie, co ona ma zrobić, jak ma zagrać, tak? No, to jest kwestia moim zdaniem najważniejsza u Igi. Tak, która przecież powiedziała jeszcze kilka dni temu, że ona musi wrócić do swojego DNA grania, czyli do tego grania cierpliwego, kilku wymian dłużej, wymęczenia przeciwnika, żeby później zadać ten decydujący cios. Ty mówisz z kolei trochę inaczej, żeby podeszła bliżej. Ale I to żeby zagrała jedno agresywnie. drugiego nie wyklucza, wiesz? No tak, ale będąc bliżej jednak jest ryzyko długiej wymiany, że jednak popełnisz błędy, tak? Bo jednak dłuższy kozioł to jest czas na ustawienie się, a przy tej linii jednak operujesz, tak? Przy długich piłkach przeciwnika nie masz czasu. I to lubię. I tu za chwilę będziemy się boksować. I to mi się podoba. Zobacz, bo widziałem jeden filmik, nadal pokazywał pracę nóg, bo nie wszyscy wiedzą, w tenisie jedna z najważniejszych prac nogi. wektorowych na nogach to tył-przód. I teraz z takim potencjałem fizycznym Iga, ona może się okopać gdzieś tam 5 metrów za linią końcową i włączyć stoper, jak to mówił kiedyś Piotr Woźniacki względem Karoliny Woźniackiej, która miała zdrowie maratońskie, bo zresztą maratony biegała, tylko że ona grała pod górę bardzo wolno, ale głęboko. Natomiast tutaj chodzi o to, że Iga z tym potencjałem właśnie swoim fizycznym, jeżeli będzie aktywna na tym wektorze tył-przód, to ona może sobie takie przeciwniczki trochę szybciej po prostu, ustawić i zamęczyć. Do kończącej piłki. Bo będąc daleko za linią końcową, jej piłka po odbiciu na stronie przeciwnika ma dużo mniejszą wartość, jeżeli chodzi o dynamikę, rotację i odczuwalna na strunach rakiety tej drugiej osoby jest o wiele łagodniej niż to, co zrobisz, skracając ten dystans 2 metry. Tak, ale Lechu, tak jak mówiłem w przypadku piłkarza, który źle wchodzi w mecz, tak, że jednak parę prostych zagrań powoduje, że łapiesz znowu jakąś swoją pewność siebie, tak? I teraz zauważ, dzisiaj Iga jest w takim momencie swojej kariery, jakim jest. Czwarta? Jest w czwarta w rankingu? tej chwili, tak. Czyli czwarta rakieta świata to nie jest coś, z czego trzeba się wstydzić. Oczywiście ta rywalizacja z Sabalenką trochę nam teraz odpada, tak? Bo Sabalenka jednak gra tenis trochę nieosiągalny dzisiaj dla innych tenisistek, bardzo powiedział wybiegany, siłowy, ale też popracowała moim zdaniem nad mentalem i nie jest nie jesteś tak szybko w stanie jej wyprowadzić z równowagi, jak to było Kiedyś. wcześniej. No tak, nie? rzeczywiście, to racja. A to jest trochę inna Sabalenka. Ale tutaj rozumiesz, bo ty mówisz o tym, że nadal chce, żeby ona podeszła trochę bliżej. A nie uważasz, że dobre byłoby wejść w turniej, bo teraz w Stuttgarcie będzie grała, tak, na mączce, żeby wejść w ten turniej starą Igą, tą Igą dobrą, która nawet wymieniającą o 3, tak, wymiany dłużej, ale wygrywającą, niż teraz wchodzisz do Stuttgartu z nowym trenerem, chcesz, żeby ona zrobiła coś nowego, a tam będzie siatka, błąd, nogi i tak dalej. Rozumiesz? I wtedy ten efekt tej nowej miotły, on nagle się, wiesz, pierwsze wrażenie może zrobić tylko raz. Później jest ta poprawa, bo wiesz, to jest coś takiego, że zmieniasz trenera, bo coś nie funkcjonowało. Ale w przypadku Igi Świątek funkcjonowało wiele rzeczy świetnie do momentu, kiedy rozstała się z Wiktorosem. No tak. To była współpraca, która dała jej jedynkę na świecie. Tak? Wimbledonu nie mogła wygrać, czy dał jej FISE. Ale moim zdaniem, to jest jak w piłce, przychodzi trener. Jest taki fajny przykład, Urs Fischer. Dzisiaj znowu w Bundeslidze trener Mainz, który wchodzi do szatni i chciałby chętnie grać jak Bayern Monachium, ale widzi, kogo ma w szatni. Nie ma kim, no właśnie. I mówi, panowie, wszyscy chcielibyśmy być Realem Madryt albo Hansi Flickiem i Barceloną, ale nie damy rady. Tak. Musimy zagrać tak, jak nasze umiejętności nam pozwalają. Dzisiaj.
To się może zmienić za 3 miesiące, tak? Ale na dzisiaj musimy grać tak, tak i tak. On, obejmując Union Berlin w drugiej Bundeslidze, w przeciągu 4 lat wprowadził ich do Ligi Mistrzów. Niesamowite. To był w ogóle, to było coś, co było, no jakby ja będąc w Hercie, zawsze było wiadomo, że jest niebieska strona Berlina, która gra w piłkę, jest czerwona, która jest na zaściankach futbolu i to się nigdy nie zmienia. Potem Tak, się tak. zmieniło, że ci byli w Lidze Mistrzów, a Hertha w drugiej Bundeslidze. No tak. Ale tylko ze względu na trenera, który chciał niby grać coś innego, ale zobaczył, kogo ma w szatni. I stwierdził, nie mam wirtuoza w środkowej linii, to gram długie piłki, bo mam 2 bardzo wysokich napastników, którzy powalczą, przeniesiemy ciężar gry na połowę przeciwnika, tam strata nie powoduje od razu straty bramki. Czyli gramy lagę, tak? Tam niech powalczą i przenosimy ciężar i tam coś stworzymy. I później, sezon później, dokupimy jednego czy drugiego, możemy coś zmienić, trochę więcej gry po ziemi, tak, dostaniemy innego napastnika, nie już rosłego, tylko szybkiego, skrzydłowych, zagramy bokiem i ewoluował razem z tą szatnią. I to dzisiaj musi zrobić nowy trener Igi. Nie, że on przyjdzie i powie, dobra, no ja chcę grać, Iga, ty będziesz nowym Rafa Nadalem. No nie będziesz. To, że Rafa Nadal jest jej idolem Tak. i ona dzisiaj jest super szczęśliwa i happy, że Rafa Nadal poświęca jej tyle czasu, co nie zmienia faktu, że ona musi wrócić do tego, co wywindowało ją na numer 1. Tak. Do tego swojego trochę innego grania. Jeżeli znowu złapie pewność siebie w uderzeniu, w byciu na korcie, w podejmowaniu decyzji na korcie i jej decyzji, no nie jesteś w stanie, no to nie jest gra komputerowa, że wziął Rafa i jego ten joystick, no dobra, trochę w lewo, trochę w prawo, rozumiesz, Tak. teraz do siatki, no nie. Na kablu ją będą nie? prowadzić. Ona musi znowu ale musi się obudzić zgodzić. w sobie ten instynkt, który podpowiadał jej bardzo często, bardzo dobrze. Tylko, że trzeba się, i to musisz się zgodzić z tym, że jego zadanie jest ciut łatwiejsze, bo Iga to nie Union Berlin, tylko Strasznie trudne jest jego zadanie. Strasznie. tylko trochę taki Bayern Monachium, który ewentualnie odrobinkę spadł mentalnie, bo ja chciałem cię zapytać właśnie, Lechu, ona dzisiaj mentalnie jest na poziomie, nie ma takiego poziomu. no właśnie ciebie jako zawodowego byłego sportowca chciałbym zapytać, jak ten poziom właśnie mentalny oceniłbyś? To jej wywiady, jej No jakby właśnie. przepraszanie. Kto? Iga Świątek? Mhm. Ma kogokolwiek przepraszać? Ludzie. No ja powiem ci, też byłem zdziwiony i też wydawało mi się, że... Ale Lechu, że to tego nie powinno pokazuje, być. to pokazuje jakby jak źle jest tam w środku. Igi, tego teamu, tak, o którym się, no nie chciał brzydko mówić Fiset, który został zwolniony, tak, powiedział, że nie ma problemu, rozstajemy się, jestem dżentelmenem i będziemy mówić, tak. Tam są zachwiane relacje w tym teamie, tak. Kto ma być głową, tak, A kto ogonem? kto ogonem, no, ogon nie może jest na machać razie głową. tak, no niestety, tak to dzisiaj jest. że Fakt, ogon ale macha wiesz co, ogonem. powiem ci, jest nadzieja, bo Hiszpanie mają to do siebie, w ogóle jako nacja, jako taka nacja tenisowa, bo oni tak stadnie żyją, bardzo się jednoczą na tych wszystkich turniejach. Tam nie ma znaczenia, że to jest obóz tego, tu Nadala, tu Ferrera. Nie, oni wszyscy razem bardzo często trenowali, chodzili na kolacje i tak dalej. I może właśnie to będzie taki nowy powiew, taki świeży powiew, że temu trenerowi uda się jakby to wszystko, wiesz, odświeżyć i tak scementować troszkę bardziej, Znaczy, żeby Lechu, ciągnęli tam w jedną stronę Tak, wszyscy. tylko tam każdy musi spojrzeć na własny czubek nosa, że to nie Fiset był problemem, albo nie tylko on był problemem. Mhm. Tam każdy z tego teamu dołożył swoją cegiełkę do tego, w którym momencie swojej kariery dzisiaj jest Iga. Tak? I jeżeli cała reszta, która została, będzie uważała, że będzie robiła dalej to, co robiła do tej pory, tak jak robiła do tej pory, to za chwilę będziemy mieli kolejny problem. Mhm. Tak? Bo jak my rozmawialiśmy wtedy w kanale sportowym, to ja Tak. już tam chciałem powiedzieć, że ja jestem przekonany, że trener za chwilę poleci. Tak? No Bo to już było widać. Tak? Że tam
jakby, no, no, no dobra, nieważne, bo teraz mogę powiedzieć, a mądry jest, bo poleciał. No, No tak, tak, nie powiedziałem tego i nie powiedziałem. Dobra, nieważne. Tak więc naprawdę tam jest do odrobienia takie zadanie domowe, już takie matematyczne, nie 2+2. No, Nie? tym bardziej, że wiesz, to odbudowa. Kiedyś to właśnie to wspomniany przeze mnie Andrea Agassi powiedział, że spadając ze szczytu na dół, bo on miał taki moment w karierze, jest o wiele trudniej z powrotem wejść, niż wejść po raz pierwszy na numer 1. Się utrzymać. Kiedy tam idziesz się głodny, wiesz, jako ten underdog i po trupach wchodzisz, to potem ci on spadł na poziom challengerów, taki praktycznie do tenisowego piekła i jednak był na tyle mocny, znalazł takich ludzi, że go odbudowali i wrócił na szczyt, wrócił do wygrywania wielkich szlemów. Czy jest jakaś nauka, która płynie z grania w tenisa dla przyjemności po twojej zawodowej karierze? Czy ten coś sport ci daje? Znaczy, wiesz co, daje mi satysfakcję, chociaż ostatnio coraz mniej, bo dostawałem w łeb zawsze. Tak. No ale to człowiek się uczy na błędach. prawda? Sromotnie przegrywałem z moim przyjacielem Marcinem z Konina, który lał mnie niemiłosiernie, leje mnie. Też Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii, z którym też miałem okazję raz w Łodzi sobie pograć, też mnie zlał. Tak więc dla mnie oczywiście chcę wygrać. Tak? No To wiadomo. wiadomo jak każdy. Ale bardziej moje mecze to jest to, że ja chcę się wybiegać. Chcę się wypowerować i to... Wyżyć po tak, prostu. wyżyć. O, Nie? Chcę, niedobrze. Tak chcę jest. to zrobić. I teraz muszę tobie powiedzieć, niestety, że coraz mniej tenisa, coraz więcej padla. Do padla I wrócimy. to jest, wiesz, Nie, i poczekaj, to jest poczekaj. tak, no niestety, Nie, to słuchaj, fakt. źle trafiłeś, bo ja jestem, wiesz, dla mnie padel to nie jest dobry temat, bo Czemu? no, nie lubię padla, wiesz, to jest dla mnie... Ale grałeś? Grałem i to No i nawet, nie słuchaj, złapałeś bakcyla. nie złapałem bakcyla, bo to jest coś, takie trochę wynaturzenie. Dla mnie tenis jest ewidentnie królem sportów rakietowych i tak zostanie, nie ma szans. No. Za dużo ludzi dobrze grających w tenisa nie gra w padla, a grają tacy, którzy nie dawali sobie rady na korcie i wiesz, ale też Tak, jest no wiesz, dużo takich słuchaj, grających, to przyznaję, tak, bo rośnie w siłę padel. No tak, wiesz, dzisiaj każdy trener padla to były tenisista. Tak. No nie były zawodnik padla, bo No tak, bo no go nie nie było, może być. bo nie było po prostu. Ale wiesz, ale jeżeli zobaczysz sobie filmiki Diego Armando Maradony, który deską do krojenia, można powiedzieć, gra w padla w latach 80. gdzieś tam na Apolu czy w Argentynie, no to wiesz, że ten sport to nie jest sport ostatnich 3 lat. I ja pamiętam bo grając w tenisa nigdy nie lubiłem grać no Jezus, no grasz W debla tak. nigdy nie lubiłem Ale grać, ja mam bo to w ogóle, samo, bo ja w ogóle mam to się samo. nie ruszasz. Ja No, mam tam to jest w samo. ogóle nie ma grania, nie? Tak. No i jak byliśmy na obozie Chiclana de la Frontera koło Sewilli zimowym, no to wjeżdżamy na kompleks treningowy i faktycznie przy bramie z lewej strony widzę korty. Przypominające korty tenisowe, ale nie tenisowe. Mówię, co to jest za... Mówię, gram, ale widzę 4 starszych panów. Ja mówię, Jakieś krótkie, takie ja dziwne mówię, w ogóle nie rakietki. dosyć, że mniejsze. No, to tak spojrzałem na to i tak, wiesz, tak, mówię, dobra, na pewno nie sport dla mnie, jedziemy dalej, nie? No i także wiesz, a teraz faktycznie złapałem Złapałeś trochę bardziej bakcyla? bakcyla na tyle, że nawet chyba naderwałem jakieś wiązadło w kolanie ostatnio, jak grałem. A tak to więc sztuka, muszę- to sztuka. To Nie, wiesz co, coś mi tam coś za mi bardzo przeskoczyło byłeś cholera, ambitny. no, tak. A jeszcze a propos tenisa, czy jest coś takiego w tym tenisie uprawianym po amatorsku, ale z zaangażowaniem zawodowym, bo przecież wiem, jak ty jesteś ambitny, jednostka ambitna, tam nie popuścisz nic, czyli taki prawie proam, który nic nie odpuści. Czy on ci coś daje, czego piłka ci nie dawała? Znaczy, wiesz co, nie, no znaczy inaczej, no ja mogę mieć tylko pretensje do siebie, przegrywając mecz tenisowy, tak, a w piłce często mogłem szukać wymówek, że Ale ktoś mi nie ale z zagrał, drugiej ktoś strony mi tak nie samo nie jesteś dograł. sam
szefem zwycięstwa, czyli jesteś ojcem no sukcesu. tak, no Nie dlatego, ma tam, że no. jakiś, wiesz, bramkarz wybronił, i mówią, o, dzięki niemu wygraliśmy. Słuchaj, tak? dlatego w tenisie to jest ten plus, że mogę mieć pretensje do siebie i mogę później wracając do domu mówić, wow, ale zagrałem źle, następny raz zagram inaczej, lepiej i poprawię te błędy, ale często jest ze mną tak, że gram za 2 tygodnie i popełniam te same. Te same I błędy. Właśnie jestem najgorsza znowu rzecz. jeszcze bardziej wkurzony wracając do domu, że jednak nie wyciągam wniosków i cały czas pełne ryzyko, pełna wiksa Tak. i wiesz, i tak więc no Marek Jóźwiak na przykład dobrze gra, Tomek Łosik dobrze gra w tenisa. No ja wiem, jest paru tenisistów. Jest paru, wśród tak, piłkarzy jest byłych, tak. paru tenisistów, także, ale ja mam satysfakcję, że jak gram, to zawsze wygrywam z Tomkiem Smokowskim, tak więc Tomeczka mojego pozdrawiam. Ale do Także na do Tomka jeszcze mi starcza. Do niego dojdziemy, bo to będzie, ja to na koniec zestawiłem z tym padlem, czyli śmiało możesz powiedzieć, że tenis po tym wszystkim, co przechodziłeś w sporcie zawodowym, jest dla ciebie takim troszkę resetem, Taką uspokojeniem, odskocznią, taką takim odskocznią, miłym takim przerywnikiem. czyli, no. czyli tak troszkę jak Sylwester Stallone ma cygaro, to ty masz tenis i idziesz się Wiesz co, zresetować w ten tak, sposób. tak. To Tylko jest zdrowszy sposób. taki, wiesz, taki moment, dla mnie tenis to takie, wiesz, 2 godziny takiego grania intensywnego, żeby się zmęczyć i no, może będę, nie wiem, będziemy pewnie musieli to wyciąć, ale bardzo lubię potem wypić zimne piwko. Bezalkoholowe. Tak, zdecydowanie. No to ewidentnie. A jeszcze jak sauna jest, to w ogóle, Marzenie. tak więc super popołudnie albo poranek. W zależności kiedy wolne korty, bo to zawsze też jest jakby uzależnione od A tego. właśnie pytanie a propos kortów. Są generalnie 3 nawierzchnie. No do 2 pewnie masz dostęp, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteś, czy ziemny kort, czy betonowy, czy cement. A może trawa? Wiesz co, Próbowałeś na kiedyś? trawie nie grałem próbowałeś? nigdy. Nigdy nie To grałem. musisz spróbować. No, wiesz co, tak patrząc też zobacz jak ewoluowała gra na trawie. Kiedyś to był serwis, siatka, koniec. Koniec, tak. A dzisiaj wymianę w Wimbledonie Z głębi. to jest nieprawdopodobne. Z głębi, tak. Tak, nieprawdopodobne. No, tak więc jak widać ten sport też się rozwija. Czy tenisiści może, nie wiem, czy ta trawa jest wolniejsza, czy jak, ale miałem, wiesz co, świetny, wiesz, a propos mojej kariery piłkarskiej, to jednym z takich lepszych turniejów na trawie przygotowujących zawodników do Wimbledonu był Gary Weber Open. No tak. W Hereford. To jest, wiesz co, my zawsze nocowaliśmy w hotelu, który jest przy samym tym stadionie właśnie tenisowym. Przed meczami, jak graliśmy u siebie w Bielefeldzie, bo to tam jest 12 kilometrów, tak więc tam zawsze miałem okazję widzieć, jak przygotowują te korty, tylko ten turniej, on zawsze był chyba w drugiej połowie maja, jeżeli się nie mylę, tak początek czerwca może być, kiedy jest... Tak. To był taki okres, gdzie my już skończyliśmy ligę i rozjeżdżaliśmy się do domów. I ja nigdy nie miałem okazji być na tym turnieju. Zobaczyć go. Wyobraź sobie? No. Także nie dosyć, że nie grałem na trawie, to jeszcze nie widziałem żadnego Tak. meczu na trawie. Tak. No, Ale gdybyś szkoda. gdybyś to trawę zostawmy, bo to jest taka tenisowa egzotyka. Jak będziesz miał okazję, musisz spróbować, bo rzeczywiście nie jest tak szybko, jak się wydaje. Dopiero jak wchodzi serwis, slajsowane uderzenia, to wtedy się pojawiają kłopoty. Natomiast tak dla przyjemności do siebie, ja do ciebie, ty do mnie, to wcale tak szybko nie jest. Także przeżycie warte każdych pieniędzy. Natomiast tak na szybko mączka czy twarde? Gdzie wolisz? Ze względów Wiesz zdrowotnych co, ze mączka? względów zdrowotnych mączka, mączka, nie? ale tu na deskach w Warszawie jest w hali, Jest w hali, taki, tak, co to jest taki trochę jak To taki US Open, tak dekotów, trochę? taki, Tak. dekotów, taki, troszkę, tak. nie? No, ale ja miałem u mnie, wiesz, bo ja mieszkam pod Berlinem, to tam mam, w hali mam dywan. Dywan. Bardzo fajny. A jeszcze bardzo posypane fajny, są taki... często granulatem takie dywany, to nie? tu Bez- jest taki bez- dywan, gdzie fajnie tak jeszcze, wiesz co, taki na taki jakby Gąbce? takiej gąbce, że tak fajnie się po tym stąpa biega. Wiesz, no na pewno ta mączka to jest taki, wiesz, to jest taki... Klasyk. To jest Taki klasyk, tak. nie no, pobrudzony, wiesz, skarpety białe do wyrzucenia, ogólnie, wiesz, wracasz do domu, a żona mówi, Boże, z czym to wyprać? Z czym to Dokładnie, wyprać, jak to wyprać? tak. Buty pobrudzone, ale nie, no mączka to jest taka przyjemna rzecz, Trzeba- tak więc mój przyjaciel Marcin z Konina ma swój kort,
I tam sobie pod gracie? domkiem, tak, więc tak, ale goni mnie A strasznie. opanowałeś poślizgi? Takie Wiesz klasyczne co, jak z tak, telewizora? właśnie, wiesz co, ja na tych ślizgach potrafię grać, no, potrafię z nich właśnie. korzystać. To jest mój taki pewien atut. Twój handicap, bo Tak, wiesz co, ale nie umiem serwować. to Strasznie. nauczę cię kiedyś, ale Straszne. jeżeli chodzi o poślizgi, wbrew pozorom, właśnie wielu piłkarzy nie potrafi się ślizgać, dlatego że całe życie te korki i wiesz, dobra przyczepność i na zasadzie odbicia, statecznego takiego odbicia, bo wiesz sam, że jak czasami jak masz korki, nie wiem, za krótkie nie trafisz, No tak. poleją za mocno, To leżysz, my patrzymy leżysz, w tak. telewizorze, a tam wszyscy leżą, Tak. to jest niekontrolowane, natomiast właśnie pytałem często, czy Tomka Kłosa, bo on na Legii do mnie przychodził, bardzo często grał, dlaczego się nie ślizga, tak biega, drobi, to trochę śmiesznie wygląda, Tak, bo tak. mógłby zrobić jeden ślizg, a on mówi, że wiesz co, ja się tak trochę boję, że coś urwę. A wiesz, Wo- a on obrońca, który ślizgów Tak, parę zrobił no w karierze. tak. Tak, ale Tomek Kłos to w ogóle gra dziwnie, bo on bardzo tak nie tenisowo, nie? On tak bardzo blisko biodra, takie ma zagranie bardziej z ping-ponga, nie? Szybki nadgarstek, tak Słuchaj, dziwne. bardzo dobrą bazę dla piłkarzy byłych, którzy grają w tenisa i dochodzi do takich bratobójczych pojedynków. Bardzo często zakładają się tam całkiem niezłe fanty, tak to nazwijmy. Bazują na dosyć dobrym zdrowiu, bo jednak jak są, nie mówimy tu o Ronaldo, byłym piłkarzu, tylko tym Brazylijczyku Ronaldo, tak, widziałeś tak, jak tak. wygląda. No ze 150 kilo ma i wiadomo, że on nie prowadzi się po sportowemu. Patrząc na ciebie, właśnie na Tomka, czy Dajemy na radę. Jóźwiaka, wszyscy dają radę Tak. i biegają. I dlatego te mecze, one są ciekawe, bo ja z boku oglądałem takich spotkań mnóstwo, nawet zostawałem specjalnie, żeby zobaczyć, który ma krótszy ląd, Który szybciej padnie. No to patrząc na ciebie, ty raczej z kondycją nie masz problemów. No staram się być. Starasz w się miarę być, fit. tak. No, wiesz, ja z Poznania to nie mogę przytyć, bo bym musiał zmieniać garderobę. Garderobę, Wiesz, na to a oszczędności. wiem, nie? że poznaniacy zawsze tak. Poznaniacy zawsze. Słuchaj, powiem ci, że rozmawiałem z kilkoma twoimi dobrymi znajomymi. Nie zdradzam swoich źródeł, jak to, żebyś potem nie miał do nich pretensji, ale postrzegany jesteś przez kilku byłych piłkarzy i między innymi chodzi o takie wasze męskie wyprawy na minikampy padlowe, bo one się odbywają przynajmniej raz w roku i wszyscy zgodnie, jednym chórem, tam jest właśnie Tomek Kłos, Tomek Smokowski, bracia Żewłakow, jest Kuba Wawrzyniak, Tak. i wszyscy, Turbo Kozak. Turba Kozak, wszyscy jednym głosem, chóralnie wręcz mówią: Artur Wichniarek, najlepszy kucharz wśród piłkarzy. Przepadają za twoimi stekami i za twoją rybą w soli, choć jęczeli ostatnio, że było za dużo ości, ale na to przecież nie masz żadnego wpływu, bo w tej rybie nie Nie siedzisz, bardzo, tak? nie Jakby, bardzo, jakby na to tak, nie tak. spojrzysz. Także nie dość, że piłkarz, nie dość, że król Bielefeldu, nie dość, że miłośnik padla, ale chyba lepszy tenisista niż padlowiec, Zdecydowanie. to zdecydowanie to jeszcze do tego kucharz. A wiesz co, no słuchaj, jedziemy na te wyjazdy i gramy bardzo intensywnie. Bo są dwa razy dziennie po 2 godziny w takim, wiesz, jedziemy z reguły w miejsca, gdzie świeci słoneczko, bo chcemy grać na zewnątrz, a nie w hali, bo w hali mamy w Warszawie i tak dalej. No to jednak to jest intensywne. To trzeba co najmniej raz, jak nie 2 razy dziennie, dobrze zjeść. A że nie wychodzimy do restauracji, to idziemy może raz tam na takim 4-dniowe wyjazdy, tam idziemy raz może do restauracji, a z reguły kupujemy jedzonko w supermarketach i potem właśnie jestem tym, który serwuje jakieś obiadki, ale trzeba powiedzieć na przykład Kuba Wawrzyniak, śniadanko, jajecznica z 28 jajek dla nas wszystkich, to jego działka. Twaro. Czyli Andrzej Twarowski. Tak. Twarowski, to też piękne makarony, tak więc wiesz, radzimy sobie. Radzisz Ale ja sobie. jestem też taki, który dba o porządek, słuchaj, bo jak tą ekipę wypuścisz, po prostu odpuścisz na centymetr, to chatę byś już, wiesz, na Booking.com już byś musiał karę płacić. Domyślam się. Chociaż powiem ci, że tego ci nie zdradzę kto, ale jest taki jeden głos z tego towarzystwa, który mówi, że jak przychodzi do tych zmagań padlowych wielogodzinnych, to pierwszy, który woli się opalać niż grać, to ty. Wiesz co, jeszcze nie odpuściłem żadnego padla. A widzisz. Ale między padlami, jak wszyscy idą spać, to wichniar idzie na plażę. I wtedy I wtedy jest tak zwany
opalanką. Bailando. Tak, bailando. No to wiesz, jesteśmy w fajnych miejscówkach, a oni siedzą w Tak. chacie, wiesz, po prostu... Klimatyzacji i siestę. tak, i siestę siesta, robią. Nie, siesta, to no. strata, Tak, strata więc- życia. Tak, więc nigdy nie odpuściłem żadnego padlowania. Słuchaj, nawet grałem z urwaną łydką. No. Dokończyłem mecz. To też była dobra historia, jak graliśmy taki mecz chyba finałowy, bo tam zawsze tam zbieramy punkty jakby przez cały ten wyjazd i potem jest jakiś tam finał. No i dobiegałem do jednej piłki, no i delikatnie naderwałem coś w łydeczce. No i zespół przeciwny chciał wykorzystać Chwilową tą chwilówkę dyspozycję. i 12 kolejnych piłek na mnie. Ale dałem radę na jednej nodze jak bocian, ale daliśmy radę, tak więc delikatnie jest wesoło, sympatycznie, także pozdrawiam całą grupę padlową. To będę Musimy się zebrać Będę na musiał tabelkę. zweryfikować Tak, to, wiesz, że tak, to tak. coś mi się nie zgadza. Słuchaj, następna sprawa. Regularnie grasz w reprezentacji legend. Nie? Nieregularnie. Non-stop. Zacząłem grać, chyba 3 razy zagrałem, bo mnie Jerzy Engel, który 20 lat za późno zrozumiał, że trzeba mnie powoływać. Widzisz, nie dałeś mi dokończyć, bo chodziło mi o to, że Jerzy Engel powołuje cię teraz, regularnie co występ strzelasz bramki, a właśnie wtedy, kiedy miałeś ten największy ciąg na bramkę, to wtedy cię nie powoływał. No właśnie. Jak to jest właśnie? No właśnie, sam nie wiem, Jak sam to nie jest? wiem, ale słuchaj, jak jechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na mecz z Meksykiem w Chicago graliśmy, no to faktycznie dostałem to pierwsze powołanie, które zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. No i takie pierwsze moje spotkanie z trenerem na lotnisku na Okęciu. Tak się ładnie przywitaliśmy. Mówię też, że jednak ta poczta działa. Spóźnione, ale doszło. Doszło. To powołanie. 20 lat za późno, No tak. ale jest. Ale jest, okej. Do cierpliwych świat należy. Dokładnie, ale nie, jeżeli na tyle formę masz, że w każdej chwili jesteś gotowy z tymi legendami się stawić i To znaczy, wiesz I co, coś ustrzelić jeszcze. To inaczej. Wiesz co, ja skończyłem grać przez wypadnięcie dysku. Miałem niedowład lewej stopy. Ja nie zoperowałem tego, bo chcieli mnie operować, ale miałem 34 lata. Stwierdziłem, że nie ma sensu. operacja kręgosłupa i tak dalej, czy zagram No 2 tak, lata dłużej, no tak, czy rok no dłużej, tak, to tak. już nie jest do końca dla mnie ważne, a bałem się tej operacji, dlatego zrehabilitowałem się na tyle, że mogę grać w tenisa, mogę grać w padla, w piłkę też mogę grać, ale dla mnie dużym problemem jest jednostajny bieg na dłuższym odcinku. Wiesz, bo wtedy te przestrzenie międzykręgowe, one znowu dają nacisk na nerw i zaczyna być duży problem. Tak więc gram w tą piłkę, ale to nie jest takie granie, które sprawiałoby mi ogromną przyjemność. Okej, no tak, operacja kręgosłupa to zawsze jest jakieś ryzyko, to nie właśnie. ma co ryzykować. Jeszcze jedna historia, nie wiem czy naprowadzę cię na nią, a jak się zorientujesz i pamiętasz, to będziesz wiedział o co chodzi. Podobno twoim ulubionym samochodem jest Fiat 500. Mogę ci dać wyjazd padlowy będzie pewnie. ale Nie. Jedną podpowiedź ci mogę dać. Jak ci No. dam tą podpowiedź, to Dawaj. już będziesz wiedział o co Czyli chodzi. to jest telefon do przyjaciela, jakbyśmy w milionerach. Nie? Wiesz, San Siro. San Siro i Fiat 500. Kurde, no nic mi to nie... Bo czekaj, nie, no San Siro byłem, ale... Mm. Dobrze, to masz jeszcze ostatnią publiczność. Jeszcze masz publiczność. Publiczność. Jeszcze Słuchaj, skreśliłem 50 na 50. y, Poczekaj. Ekipa Fiat Polsatu. 500. No ja wiem, że ekipa Polsatu na San Siro, ale co ja tam z 500 zrobiłem? to już ci powiem. No mów. Przyjechaliście na lotnisko. No. Prawie godzina jazdy była do hotelu. Obok No. San Siro hotel, bardzo dobry zresztą. Bo tam Zanotti ma swoją restaurację, to pewnie wiesz. No. Ja nie wiem, czy to nie Marriott, ale mogę się mylić. To, Marriott, jeden z tych dużych, jedna z Hoteli, tych dużych no. nazw, No. ale to chyba nie Marriott. Jesteście we czwórkę No, pewnie Bożyda. z dużymi tak. torbami, tak? No. Z dużymi, Marcin Lepa, jeszcze Tak, operator, tak. duże torby No. i oni wam macie zarezerwowany samochód i ktoś się zagapił i
podjeżdża dwudrzwiowa Jest 500, 500, która nie jest w stanie pomieścić, wiesz, 5 Ale kilo wiesz, że ziemniaków. ja tego nie pamiętam? I wy się ładujecie do tego samochodu. A nie, to oni przyjechali tą 500, bo ja dojeżdżałem zawsze Ty jechałeś w tej 500. ale to potem. Nie, jechałeś z lotniska 100%. 100% jechałeś i dlatego to jest twój ulubiony samochód, bo zajechaliście na ten podjazd tego Hiltona, to chyba był Hilton. Słuchaj, są same gwiazdy, bo tam piłkarze nie spali, ale spały wszystkie VIP-y, No. czyli Seydorf i spółka i tak dalej i podchodzi tam konsjerż czy ten, który dba o samochody, otwierają się drzwi, najpierw torba, jedna, wysypujemy, druga tak. i wy się wysypujecie z tego, A tak, z tak, tego, to z tego faktycznie coś samochodu było, no. i tam było trochę śmiechu. Było śmiechu, tak. Ile nie było śmiechu, jak pakowny jest Jak pakowny jest tak. 500. I tu można tak, zadać tak. pytanie, ile osób i jaką liczbę Polak potrafi. Polak potrafi Polak i co jest w potrafi, stanie tak. pomieścić 500. Tak, Pytanie następne. I moja córka teraz jeździ 500. Ej, bardzo ładnie, No, i bardzo tak ma ładnie. być, no. Może abartem? O, nie, Nie, abartem za szybki. Abartem nie, za drogi. Okej. Czy Artur Wichniarek nadal w momentach stresowych ogląda namiętnie filmy z własnymi bramkami? Wiesz co, to ja nie oglądam ich w momentach stresowych, ja ich cały czas oglądam. A ty ale nie, żebyś był w stresie cały Słuchaj, czas. Nie, okej. Nie, bo wiesz co, mam takie wrażenie, że bramki, które teraz komentuję w tych meczach, one już kiedyś padły. Mam takie déjà vu. Jak się okazuje, ja takie strzelałem. W porządku, tak, bo właśnie... I oglądam, sprawdzam i patrz. Bo właśnie są. tak. Słyniesz z tego, że masz filmy, całe serie tych bramek, a trochę ich było. A pamiętasz, jak zdobywałeś Nie było mało, króla strzelców w Arminii w Dwukrotnie, Bielefeldzie no. dwukrotnie? Tak. Swój najwyższy wynik w sezonie strzelonych? Nie, 20, wiesz, 20. 20? Tak, Ale to tak. Liga Puchary? 20 w lidze, pewnie w Pucharze Niemiec, tam dołożyłem jakieś może 2-3. No ale wiesz, no to nie są liczby Lewego, liczby Cristiano i Messiego, gdzie oni po 70 bramek w sezonie strzelali, tak więc to są liczby, które wtedy robiły wrażenie, ale jak widać na selekcjonerze Engelu nie, Tak. ale na wielu innych tak. Ale dzisiaj dalibyśmy wiele, żeby mieć oprócz Lewego napastnika w lidze top 5, który strzeliłby 10 czy 12 bramek w sezonie. No, Nie ma tak. to rzeczywiście, tak, No, faktycznie. Tak faktycznie. więc jest na zapleczu Bundesligi Żukowski, który ma dzisiaj chyba 16 bramek. Także zbliża się do tego, żeby być królem strzelców i w końcu pobić być Zdetronizować może cię. mój Dobrze. jakiś tam rekord. Ale zobaczymy. No także Lechu, wiesz, także teraz jest Żukowski na zapleczu drugiej Bundesligi, który może pobije mój rekord, będzie królem strzelców, ale tak jak mówię, patrząc na Roberta Lewandowskiego, który ma 37 lat, w dalszym ciągu strzela ponad 10 bramek, to musimy się modlić, żeby i dmuchać na niego i chuchać, Żeby jeszcze żeby zagrał. jeszcze Żeby grał, trochę grał, bo nie wiadomo, czy się urodził. No, Te 10 bramek strzelał. Trzymajmy kciuki. Proszę Państwa, gościem dzisiejszego premierowego odcinka z cyklu Return był Artur Wichniarek, Dziękuję za zaproszenie. król Bundesligi, drugiej Bundesligi, król strzelców. Słuchaj, okazuje się, że wiesz co, wszyscy mają, bo byłem 2 razy królem strzelców drugiej tak. Bundesligi. Strzeliłem tam 38 bramek, ale w Bundeslidze mam 49. Tak więc jak co, to jestem królem Bielefeldu. Król Bielefeldu. Tak jest. Król Bielefeldu, król kucharzy wśród byłych tenisistów. Wśród padlistów. Padlista. Proszę Państwa, ten program powstał dzięki między innymi Wam, bo zachęcamy do uczestnictwa w Patronajcie. Właśnie dzięki Wam takie programy są możliwe, ich będzie więcej i tacy goście jak dzisiejszy gość Artur Wichniarek, Dziękuję oni będą bardzo. z nami, będziemy ich zapraszać i no po prostu cieszymy się, że Artur był naszym gościem. 2 godziny Chętnie. potężnego materiału, dużo humoru. Miejmy nadzieję, że widzowie poznali inną twarz trochę Artura Wichniarka. No, Dziękuję Ci bardzo zobaczymy, jak dzie- to przyjmą. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję wizytę w bardzo. studio. Dziękuję bardzo.